Mateusz z MathMax. Witam Was ciepło i zapraszam na czytanie, w którym sprawdzę, co dana osoba o Was myśli, co czuje i jakie ma zamiary. Wyciągnę również taką inspirację lub radę z Tarota Anielskiego. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych również i też dla znaków Waszych partnerów czy partnerek. Barany, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, co dana osoba o Was myśli, czuje, zamierza oraz jakie ma oczekiwania. Czyli jakie są myśli, tutaj jest karta sądu ostatecznego i to całkiem nieźle, dlatego że wypadałoby, że... Barany, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, co dana osoba o Was myśli, co ma w głowie na Wasz temat. Tutaj jest karta rydwanu i niewątpliwie jest to karta związana z kontrolą, z przejmowaniem inicjatywy, ale również mówi o wyruszeniu do przodu. Natomiast zaraz, niech ja rozłożę całość. Jakie są do Was uczucia? Co dana osoba czuje? Czy w ogóle coś czuje? Tutaj w uczuciach jest karta sądu ostatecznego i to bardzo dobrze, dlatego że ta karta wskazuje na jakieś odrodzenie po trudnym czasie. Jakie są zamiary wobec Was? Zamiary to 7 kielichów, karta podjęcia wyboru bądź trzymania w iluzji i już widzę, że tutaj pewnie będzie więcej aniżeli jeden przekaz. Jakie są oczekiwania? W oczekiwaniach jest król kielichów, oczywiście. Kochaj mnie i bądź osobą łagodną, a sprawdźmy jeszcze. Tutaj zapomniałem powiedzieć, że z przełożenia jest 2 mieczy. Wyciągnę jeszcze z Tarota Anielskiego inspirację, może radę. Już mam, ale na razie ją odkładam na bok. Pomyślcie sobie, czego potrzebujecie. I teraz tak, z przełożenia 2 mieczy coś ewidentnie do tej pory się nie rozwijało. Stanęło w miejscu, być może był jakiś foch, przerwa lub w ogóle brak kontaktu. Tak mi się wydaje. Oczywiście w razie czego sprawdzajcie czytania dla swoich partnerów czy swoich ascendentów, ale to może być czytanie dla par, w których ostatnio był zastój, rutyna, bądź ostatnio ktoś się zupełnie nie odzywał. I to jasne, że może być związane z takimi parami, które powiedzmy nie są stałe. Że nie jesteście w związku na przykład, tylko po prostu jest to relacja, w której nie wiadomo o co chodzi. Ale zobaczcie, w głowie tej osoby jest rydwan i niewątpliwie ktoś chciałby przejąć kontrolę nad tą sytuacją. Czyli albo dla osób, które są w takich niestałych relacjach, mam wrażenie, że ta druga strona chciałaby, powiedzmy, że ma w głowie to, żebyście gdzieś grali tak, jak ta druga strona Wam zagra. Po prostu. Ktoś chce rządzić i przewodzić w tej relacji, żeby było po mojemu koniecznie, bo inaczej, to ja się nie będę bawił czy bawiła. To jest jedna rzecz. A druga rzecz dla takich relacji, które już mają staż i ostatnio rzeczywiście było tak rutynowo i trudno się ze sobą było dogadać, to ktoś tutaj bardzo chciałby wyruszyć do przodu, zapomnieć coś trudnego, co było pomiędzy Wami, bo niewątpliwie najprawdopodobniej coś ostatnio było. I teraz tak. Zobaczcie, w sercu jest karta sądu ostatecznego. Uwielbiam ją w tej talii, jest przepiękna. Pokazuje panią Wiosnę, która gra na flecie i budzi naturę do życia po zimie. I teraz tak.
Niewątpliwie jest u kogoś odrodzenie uczuć. Są w kimś gorące uczucia i to nie jest tak, że nawet jeśli ostatnio były trudniejsze czasy, tydzień, miesiąc czy lata, to wcale nie znaczy, że tego uczucia nie ma. Ono było po prostu gdzieś tam schowane i mam wrażenie, że teraz z latem, a właśnie, sprawdzajcie czytania na lato, bo zobaczyłem, co nowego przyjdzie, to teraz po prostu na lato ktoś zapragnął te uczucia wzniecić i uczucia są. Mam wrażenie, że to będzie coraz bardziej widoczne dla Was. Jeśli chodzi o relacje z osobami takie, powiedzmy niestałe, to mi się wydaje, że tutaj ktoś pojawi się wtedy, kiedy będzie jemu to odpowiadało, czy jej, na tej zasadzie, że na razie zrobiło się troszeczkę zbyt poważnie, więc powiedzmy, ja się wycofuję, a w momencie, kiedy zatęsknię, kiedy zachce mi się troszeczkę flirtu i bliskości, to ja się pokażę wtedy, kiedy właśnie będzie mi odpowiadało. Możecie mieć do czynienia z osobą, która czuje uczucia do Was w momencie, kiedy ma taką potrzebę, więc to może być coś niestałego. Tutaj zobaczcie, jest dosyć przewrotnie, bo jeśli chodzi o zamiary, to macie 7 kielichów i z jednej strony, jeśli chodzi o relacje nieokreślone, w których nie wiadomo o co chodzi, to w zamiarach jest oczywiście zwodzić, wycofywać się, trzymać w iluzji i w momencie, kiedy zrobi się za poważnie, w momencie, kiedy zaczniecie, powiedzmy, naciskać na deklaracje, na wspólne decyzje, na zamieszkanie razem, na określenie się, to tutaj ktoś po prostu będzie się wycofywał, czyli to samo co do tej pory. Ktoś po prostu będzie Was trzymał w iluzji. Jedna rzecz. A kolejna rzecz jest taka dla, powiedzmy, poważniejszych relacji, że tutaj ktoś chce podjąć decyzję, wspólną decyzję i być może jest to decyzja o przeprowadzce, o tym, żeby jedno do drugiego się przeprowadziło. Być może żyjecie gdzieś na odległość, to jest przekaz do Was. Jeszcze jest jedna rzecz. Tutaj druga osoba bardzo by chciała komunikować się z Wami wprost. Czyli nie to, że boczycie się i powiedzmy macie focha i liczycie na to, że druga strona domyśli się o co chodzi. Nie, czegoś takiego nie. Tutaj raczej macie wprost komunikować o swoich uczuciach i emocjach, bo takie powiedzmy fochy mogą kogoś drażnić. Momento. I teraz tak. Jeśli chodzi o oczekiwania wobec Was, to i w jednej, i w drugiej stronie, w jednym i w drugim przypadku właściwie, jest król kielichów, który jest taki otwarty, kochający, empatyczny i łagodny. I ktoś od Was oczywiście tego wymaga, czyli dla takich relacji nieokreślonych kochaj mnie, bądź dla mnie dostępny, dostępna. Nie naciskaj, nie czepiaj się. W momencie, gdy będę chciał wrócić, to po prostu mnie przyjmij. Bądź dla mnie takim ukojeniem oraz bliskością wtedy, kiedy tego potrzebuję. Kochaj mnie, nie rezygnuj ze mnie. Gdzieś graj w tą grę. Jeśli chodzi o takie bardziej stałe relacje, to jasne, że król kielichów mówi w ten sposób. Kochaj mnie, wybacz mi, starajmy się gdzieś o te relacje. Traktuj mnie jako kogoś ważnego, bo to też, słuchajcie, zawsze właściwie działa w dwie strony. Być może jesteście tutaj z osobą, która nie do końca pokazuje swoje uczucia i emocje. Nie do końca pokazuje, że kocha, nie jest taka bardzo czuła, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu ma jakąś może traumę z przeszłości i nie chce, ma opory przed bliskością, ale oczekiwania wobec Was są takie, żeby rzeczywiście tę bliskość okazywać, tak krok po kroku, żeby ośmielać tę osobę, po prostu, więc ośmielajcie drugą stronę. I teraz zobaczmy kartę z tarota anielskiego, czy tutaj będzie dla Was jakaś inspiracja bądź rada. Słuchajcie, to jest 10 ognia, czyli odpowiednik 10 buław i jest tutaj napisane, że za dużo z siebie dajecie,
że w życiu musi być balans oraz że taki stres związany z nadmierną ambicją może się odbić na zdrowiu waszym oraz waszej relacji. Czyli tak, słuchajcie, dla relacji niestałych, jeśli ktoś daje z siebie mniej aniżeli wy, jeśli widzicie, że ta osoba jest mniej zaangażowana, w ogóle pojawia się i znika, to nie próbujcie za wszelką cenę tą relację utrzymać. Nie próbujcie walczyć w momencie, kiedy druga strona w ogóle jakoś się nie przejmuje. Wiecie, o co chodzi? No, musi być balans. Tam, gdzie jest wielki wysiłek, tam najprawdopodobniej ta relacja nie jest dla was. Jeśli chodzi o stałe relacje, to tutaj też jest powiedziane, żeby dalej się starać, żeby dalej budować te relacje, ale słuchajcie, tutaj muszą obie strony się starać, czyli jeśli na przykład wy w tym tygodniu powiedzmy szykujecie komuś śniadanie codziennie, prawicie komplementy i jesteście bardzo pomocni, no to fantastycznie, tylko że jeśli nie widzicie tego z drugiej strony, to wówczas trzeba się wycofać i poczekać na to, co zrobi druga strona. Musi być balans, żeby nie było tak, że bierzecie na swoje barki za dużo odpowiedzialności. Byki, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, co dana osoba o was myśli, co ma w głowie na wasz temat. Oczywiście dla relacji takich stałych i niestałych. Tutaj jest karta umiarkowania. Ktoś czuje się bardzo spokojnie, ktoś myśli o was jako o osobie do takiej pewnej relacji. Co czuje, co ma w sercu, jeśli coś w ogóle ma. Tutaj w sercu jest karta śmierci i powiedziałbym, że jakkolwiek to zabrzmi, śmierć to jest naprawdę niezła karta. Ja na przykład lubię ją bardzo, bo jest związana z odrodzeniem. Jakie są zamiary wobec was? A w zamiarach jest szóstka buław, triumf, zwycięstwo i poczucie włożonej pracy, więc jak na razie bardzo ładne czytanie. Sprawdźmy jeszcze, jakie są wobec was oczekiwania. W oczekiwaniach jest trójka monet, karta budowy silnych fundamentów i z przełożenia paź monet. Bardzo ładne czytanie. Sprawdźmy jeszcze dla was taką inspirację lub wskazówkę z tarota anielskiego. Już ją mam, ale na razie odkładam na bok. Pomyślcie, jaką kartę chcielibyście zobaczyć i napiszcie w komentarzach. Słuchajcie, jest nieźle, zwłaszcza jeśli chodzi o nowe relacje. Oczywiście, jeśli to czytanie nie rezonuje, to sprawdzajcie czytania dla swoich ascendentów lub dla swoich partnerów i partnerek. Z przełożenia jest paź monet. Student, uczeń. W każdym razie osoba, która jest na początku jakiejś drogi, jest bardzo zaangażowana, bardzo czegoś chce się rozwijać, zdobywać nowe umiejętności i być może, jeśli chodzi o nowe relacje, to na chwilę obecną ktoś jest właśnie bardzo zaangażowany. Tutaj nie ukrywam, że jest wiele do nauczenia się dla was jako dla relacji. Dużo do przepracowania, ponieważ jedna i druga strona ma najprawdopodobniej za sobą taką przeszłość w kratkę, że tak powiem. Jeśli chodzi o stałe relacje, to ten paź monet sugeruje, że jest to czas wyciągnięcia jakichś wniosków i nauczenia się czegoś o sobie, również jako o parze. Dlatego, że najprawdopodobniej cały czas popełniacie podobny błąd. Zobaczcie, co jest w głowie tej osoby. Jest karta umiarkowania i dla takich nowych relacji powiedziałbym, że albo inaczej, słuchajcie, tutaj cofnę się, bo powiedziałem, że paź monet mówi o tym, że ktoś bardzo chce pracować,
Może inaczej. Jest to karta, która mówi o tym, że jest konieczność popracowania. A w głowie mam wrażenie, że ktoś wcale nie do końca czuje, że bardzo musi się starać. Na tej zasadzie, że czuję się bezpiecznie w tej relacji, myślę, że dostarcza mi takiego ukojenia, nie muszę się martwić o to, że ktoś mnie powiedzmy zdradzi czy oszuka, więc ja tutaj mogę się spokojnie rozsiąść i mam wrażenie, że ta osoba może nie do końca widzieć te rejony, które wypadałoby usprawnić. Po prostu ktoś się czuje zbyt bezpiecznie i dla stałych relacji również. No właśnie, jeśli chodzi o stałe relacje, to ta karta umiarkowania mówi w ten sposób, że być może dla kogoś według kogoś wkradła się rutyna w związek, w relację i bardzo chciałby nad tą rutyną popracować. I słuchajcie, równie dobrze może być to rutyna w życiu seksualnym i tutaj by była taka rada, żeby spróbować wzniecić ogień w drugiej stronie. Próbując jakieś nowe sztuczki, nową bieliznę, jakieś tam inne gadżety, to już zostawiam Wam, ale chętnie się dowiem w komentarzach, co Wy myślicie, jak usprawnicie tą sferę erotyczną. Jeśli chodzi o serce, to jest tutaj karta śmierci. I teraz tak, dla nowych relacji ta karta mówi w ten sposób, że Wasza druga połówka, czy osoba, którą macie na myśli, jest po prostu po przejściach i na chwilę obecną dosyć trudno jest się jej w 100% otworzyć, zaangażować i w ogóle ktoś może mieć problem z powiedzeniem kocham Cię. Dlatego, że po prostu się obawia, trudno jest to wypowiedzieć, trudno to, trudno to może przejść przez czyjeś usta, ale niewątpliwie ktoś bardzo by chciał kochać i być kochanym. Tutaj myślę, że jest świetny zalążek do miłości. Jeśli chodzi o stałe relacje, to ta karta śmierci niewątpliwie wskazuje na odrodzenie i na transformację, więc mam wrażenie, że jeśli rzeczywiście popracujecie nad tymi problemami, które się tutaj pojawiają i nad schematami, które pomiędzy Wami cały czas występują, być może a propos na przykład rutynowego spędzania ze sobą czasu, to ta miłość na nowo jest w stanie rozkwitnąć, wybuchnąć. Uczucie jest, tylko że jest ono troszeczkę przyciszone, ale słuchajcie, w relacjach z dłuższym stażem, czy w ogóle w stałych relacjach, tak się zdarza i nie ma w tym nic złego. Wiadomo, że życie to sinusoida, ale pamiętajcie, że uczucie wypadałoby jakoś wzniecić, również tą namiętność. Jeśli chodzi o zamiary, to jest tutaj 6 buław i fantastycznie, dlatego że ta karta dla związków sugerowałaby, że ktoś chce się starać, ktoś chce pokonać jakieś przejściowe problemy, być może ktoś chciałby pójść o krok do przodu i na przykład zaręczyć się, albo słuchajcie, wymyślić jakiś ślub, czy na przykład zamieszkać razem. Mi się wydaje, że to jest naprawdę dobry czas na to. Oczywiście pamiętajcie, że wypadałoby przedtem zrobić taki mały bilans zysków i strat i tego, nad czym powinniście pracować jako związek i relacja. Tutaj też widzę, że ktoś by chciał przewodzić, więc może czasami wypadałoby oddać pałeczkę drugiej stronie, jeśli wiecie, co chcę powiedzieć. W kwestii relacji takich, jeszcze nawet może nie to, że ustanowionych, ale w kwestii nowych relacji lub nieokreślonych, powiedziałbym tak. Komuś jest dobrze i ktoś chciałby, żeby ta relacja rozwijała się na zasadach właśnie tej osoby. I teraz tak, zastanówcie się, czy rzeczywiście dla Was to jest dobre, żeby się w porę, że tak powiem, ogarnąć i żeby się nie okazało po jakimś czasie, że po latach na przykład, że jesteście w relacji z osobą, która, powiedzmy, wszystko jest pod tę osobę, a Wy gdzieś jesteście tam w tle. Absolutnie tłem macie nie być, bo związek to są dwie strony, które gdzieś mają być na pierwszym planie. Momento. Jeśli chodzi o
oczekiwania wobec Was, to tutaj jest trójka monet. W ogóle dużo monet się pojawiło i tutaj znak rogaty w postaci śmierci to całkiem nieźle dla byków przynajmniej, albo dla w ogóle rogatych, ale powiedziałbym tak, ktoś oczekuje, zwłaszcza w relacjach takich nieokreślonych, że będziecie się starać, że będziecie zabiegać, że będziecie skakać nad drugą osobą i nie sądzę, że tędy droga, dlatego że pamiętajcie, że musi być balans. Tutaj możecie mieć, słuchajcie, do czynienia z osobą wygodnicką i z taką, która chce z Wami być i się spotykać, ale właśnie musi być w centrum zainteresowania i musi być adorowany czy adorowana. No cóż, i to nie jest jakieś wyrachowanie. Tutaj nie chodzi o to, że że jemu czy jej w ogóle nie zależy. Bardziej, po prostu zależy mocniej na samym sobie, czy na samej sobie. W kwestii relacji takich stałych, to ta trójka monet mówi w ten sposób, że mamy tyle za sobą złych doświadczeń i dobrych, że teraz wypadałoby je gdzieś razem scalić i tak naprawdę zbudować silną relację na mocnych fundamentach, opartą na przyjaźni, na zaufaniu. I ktoś niewątpliwie, tutaj może obawia się samemu zrobić ten pierwszy krok właśnie ku temu, więc jest takie oczekiwanie wobec Was, żebyście Wy po cichu, może nawet nie po cichu, stopniowo zaczęli może na przykład proponować jakąś wspólną terapię albo pracę nad tym, jak spędzacie wspólnie czas, bo być może w ogóle go razem nie spędzacie, albo jest to bardzo rutynowe zawsze. Telewizja i tylko i wyłącznie powiedzmy kotlet schabowy z ziemniakami, z mizerią, co jest akurat całkiem pyszne, ale nie o to mi chodzi. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi i że z kimś to rezonuje. I zobaczmy tutaj jeszcze, o co chodzi w tarocie anielskim i macie tutaj kartę takiego koła fortuny właściwie. Fantastycznie, bo tutaj jest napisane, że fortuna kołem się toczy i na razie jest gdzieś po Waszej stronie, więc wypadałoby w tą relację się angażować, próbować, rozwijać ją. Tutaj też jest napisane, że to czas pozytywnych zmian oraz, że sytuacja niespodziewanie ruszy do przodu. I teraz tak, jest to bardzo dobra wróżba, czy jakaś inspiracja dla Was, dla miłości, dla związków i relacji. Tylko zastanówcie się właśnie, jak ją wykorzystać, bo żeby nie było tak, że, tak jak już powiedziałem wcześniej, zwłaszcza dla nowych relacji, że jesteście z kimś, jest fajnie, na wszystko się zgadzacie, a za parę lat się okazuje, że kurczę, właściwie co ja robię w tym miejscu? Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. W każdym razie warto się o te relacje starać, warto zabiegać i warto mieć na uwadze, że ma wzloty i upadki i zawsze tak będzie, jak w każdej relacji. Bliźnięta, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, co dana osoba o Was myśli, co ma w głowie. Tutaj w głowie jest karta siły i mocy. Ktoś niewątpliwie myśli, że ma władzę i dominuje. Albo chce, żeby tak było, po jego myśli, bądź po jej. Zobaczmy, co ten ktoś ma w sercu. Czy coś czuje? Co czuje? Dobra, słuchajcie. Same karty się posypały. I pierwsza z nich to był rycerz monet, więc w takim razie go weźmy, skoro chciał się pojawić. Tak miało być. I teraz tak, bliźnięta, jakie są zamiary wobec Was? W zamiarach jest 7 buław i to całkiem nieźle, bo ta karta jest związana z determinacją. Zobaczmy, jakie są oczekiwania wobec Was. Oczekiwania to król monet. Pięknie. A z przełożenia 6 mieczy. I teraz tak.
Może tutaj macie do czynienia z relacją na odległość, ale nie martwcie się, inne przekazy też będą. Sprawdzę jeszcze z tarota anielskiego, może będzie dla Was jakaś inspiracja bądź wiadomość, może rada. Już ją mam, ale odkładam na bok. Napiszcie mi w komentarzach, jaką kartę chcielibyście, albo jak myślicie, jaka jest karta. I teraz tak, pojawiło się sporo monet i ja myślę, że macie do czynienia z kimś, kto chce stałej relacji, kto chce stałego związku, ewentualnie z kimś, kto potrzebuje bezpieczeństwa i lubi mieć taki komfortowy związek. O. Tutaj z przełożenia jest 6 mieczy i dla stałych związków może mówić, że najprawdopodobniej jest to koniec takiego ciągnięcia za sobą bagażu trudnej przeszłości, trudnych kłótni, wypominania sobie. Mam wrażenie, że jest to czas odczepienia się od siebie. I jeśli te czytania nie rezonują, to sprawdzajcie czytania dla swoich ascendentów lub dla znaków swoich drugich połówek. Jeszcze zapomniałem powiedzieć, że być może tutaj wypadałoby zrobić tą przeprowadzkę bądź uczynić ten remont, ale wspólnie. Nie to, że jedna osoba bardziej się będzie wykosztowywać, bo to nie wpłynie dobrze na Wasze relacje. I w kwestii takich relacji nieokreślonych 6 mieczy mówi w ten sposób. Być może żyjecie na odległość, być może jedno z Was chciałoby jakiejś deklaracji bądź jakiegoś ustalenia. Kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, spotykajmy się regularnie, dlatego że tutaj może być takie poczucie niepewności i powtarzania schematu z przeszłości, z innej, podobnej relacji. Tutaj zobaczcie, w głowie jest karta siły, karta mocy i dla relacji nieokreślonych powiedziałbym w ten sposób. Ktoś tutaj chciałby dominować i myśli, że ma władzę nad tą relacją. Na tej zasadzie, że graj i tak jak ja Ci zagram, albo inaczej, tańcz tak jak ja Ci zagram, ewentualnie to ja teraz rozdaję karty, a Ty w nie graj. I tutaj też bym powiedział, że ktoś raczej czuje się pewnie w relacji z Wami, bo myśli, że skoro Wy już sobie pozwalacie na to i tamto, to dalej będziecie sobie na to pozwalać. Wiecie, o co mi chodzi? To coś na zasadzie, że inni robią nam na tyle, na ile się zgodzimy. Dla związków stałych tutaj komuś się wydaje, że jest to rzeczywiście relacja stała, na lata, na przyszłość i jest Was po prostu pewien czy pewna. Natomiast nie jestem pewien, czy ktoś nie czuje się aby za bardzo komfortowo. Na tej zasadzie, że być może nie zabiega, może się stara mniej niż kiedyś, jest mniej tej namiętności, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że wkradła się rutyna. I teraz tak, w sercu jest rycerz monet i to może być, słuchajcie, byk, panna, koziorożec. Ewentualnie, w ogóle zwłaszcza dla niestałych związków, komuś tutaj bardzo zależy na benefitach. I nie tylko jeśli chodzi o finanse, ale może i nawet przede wszystkim, słuchajcie, ktoś chciałby być adorowany, ktoś chciałby być zdobywany, ale w momencie, kiedy zrobi się za poważnie, to po prostu może się wycofywać i w sercu na razie jest interesowność. Więc jeśli czujecie, że jesteście w takiej relacji, to raczej spadać, gdzie pieprz rośnie. Dla związków stałych, rycerz monet mówi o takim rzeczywiście stałym uczuciu, jasne, o miłości, która jest powiedzmy daleka od takiego romantycznego, związanego z namiętnością zakochania jak na początku. Jest bardziej taka, wiecie, dojrzała miłość, dojrzała relacja. Tylko że, wiecie, to może źle wpływać na rutynę i na dynamikę w Waszej relacji. Natomiast ktoś czuje się pewny i też czuje, że Wy zrobicie więcej, żeby te relacje utrzymać. Nie wiem, czy tego chcecie. Jeśli chodzi o zamiary, to macie 7 buław. I teraz tak, w związkach,
No, ta karta mówi, że trzymajmy naszą relację, starajmy się o nią, nie kończmy jej, jest mi dobrze tak jak jest i z tym staraniem się to przede wszystkim wy macie się starać. Tak jest tutaj powiedziane, że ta osoba by najchętniej tak chciała i to nie jest tak, że powiedzmy ktoś jest wyrachowany i myśli sobie, że jestem narcyzem w centrum uwagi i niech wszyscy mnie adorują. Ja myślę, że ta druga osoba nawet nie wie o tym, że wy macie większe potrzeby bliskości, żeby to ktoś was adorował i się starał. Trzeba o tym porozmawiać. A jeśli chodzi o, słuchajcie, relacje nieokreślone, no to ktoś będzie dla was wyzwaniem. Ja mam wrażenie, że ktoś ma zamiar wcale nie dawać wam taryfy ulgowej. Czyli, słuchajcie, powiedziałbym tak, na początku nowych znajomości, czy w ogóle na pierwszych randkach, wypadałoby rozmawiać o poprzednich relacjach, bo niezłe wnioski można z tego wyciągnąć. Na przykład, jak ktoś się zachowywał wcześniej, może to w ogóle nie jest partner czy partnerka dla was. W oczekiwaniach jest król monet i słuchajcie, to jest osoba, która jest stabilna, czuła, która jest taką oazą spokoju i ukojeniem dla związków, które nie są określone. Jeżeli ktoś pojawia się i znika, jeśli ktoś na przykład lubi imprezować i nie lubi, powiedzmy, deklaracji, to ta osoba oczekuje, że wy zawsze ją będziecie przyjmować, czy jego, i będziecie właśnie przystawać na jego czy jej wybryki. W stałych relacjach z tymi wybrykami może być podobnie, ale przede wszystkim ktoś oczekuje od was, że wy będziecie w domu czekać z obiadem, że będziecie osobami gotowymi do poświęceń i do angażowania się i z jednej strony, jeśli wam to odpowiada fajnie, tylko zastanówcie się, czy jest w tym balans. Tak bym powiedział, no gdzieś tutaj musicie się dzielić tym robieniem obiadów przysłowiowym, żeby po prostu nie było nierówności. I słuchajcie, w kwestii też relacji niestałych, to też ktoś szuka sobie drugiej osoby, która będzie czekała w domu z otwartymi rękami, ramionami, z obiadem i po prostu zawsze pogłaszcze po głowie. Nieważne, co ta osoba zrobi. Czy zdradzi, czy pobiegnie gdzieś indziej, czy się pójdzie wyszumieć na cały weekend bez was. I teraz tak, w tarocie anielskim macie jako radę lub inspirację asa powietrza, czyli jest to odpowiednik asa mieczy. I tu jest napisane, że jakieś świetne inspiracje i idee do was przyjdą, że widzicie prawdę w danej sytuacji i że na początku może być dosyć wyzwaniowo, ale z korzyścią dla was po czasie się okaże. O co mi tutaj chodzi? Dla osób, które mają niepewne relacje, ktoś wreszcie powinien się obudzić, przejrzeć na oczy bez zakładania różowych okularów i po prostu nazwać te relacje albo nazwać, jak to wygląda pomiędzy wami. No i najprawdopodobniej, jak już zobaczycie tę prawdę, to po prostu to odrzucić, te relacje. Na początku może być trudno, ale będzie warto. Tak jest napisane. Dla związków stałych jest napisane, że trzeba, czy jest w ogóle powiedziane, że trzeba więcej rozmawiać, ale tak nie oceniająco, nie pod wpływem emocji, tylko rozmawiać o uczuciach na spokojnie, o swojej wspólnej przyszłości, żeby jakieś emocje w was się nie kisiły, bo jak wybuchniecie, to będzie trudno, ale rozmawiać warto. Raki, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, co dana osoba o was myśli, no i co ma w głowie na temat waszego związku, na temat waszej relacji. Tutaj jest karta księżyca, związana z czymś ukrytym. Teraz sprawdźmy, co dana osoba ma w sercu, co do was czuje. A tutaj jest 9 mieczy, kurka wodna,
To może być trudne czytanie, ale spokojnie. W razie jeśli to z Wami by nie rezonowało, to sprawdźcie czytania dla swoich ascendentów oraz dla znaków swoich drugich połówek. Jakie są zamiary wobec Was? W zamiarach jest as kielichów właściwie i to tak jak ktoś chciałby te relacje wskrzesić, odnowić. Być może ktoś będzie miał wracających eksów, jakieś bumerangi oraz osoby, które będą chciały robić ekshumację. Zobaczmy, jakie są oczekiwania wobec Was. Tutaj jest karta kapłanki, a z przełożenia wyszła 10 kielichów i być może jest to, słuchajcie, przekaz dla relacji, które lekko się rozpadają, że tak powiem, albo dla związków z długim stażem, w których jest rodzina, ale spokojnie inny przekaz też będzie. I zobaczmy jakąś inspirację z tarota anielskiego. Może będzie dla Was jakaś wskazówka, rada. Już mam, ale na razie ją odkładam. Piszcie, jaką chcielibyście kartę zobaczyć. Powiem tak. Pojawił się księżyc 2 razy, bo na karcie kapłanki również jest księżyc, ale też sporo kielichów. I ja myślę, że tutaj może nawet była jakaś zdrada w tej relacji. Natomiast ktoś, z tego co widzę, raczej wybiera, aby być przy rodzinie, raczej wybiera, aby być przy stałej partnerce lub partnerze. I zacznijmy od tego, że z przełożenia jest 10 kielichów. I ta karta może wskazywać na to, że macie już rodzinę wspólną, albo ktoś bardzo chciałby mieć rodzinę. Taką relację stałą, na lata, nawet jeśli bez dzieci, to tam powiedzmy z domem, z psami, z kotami i tak dalej. Ktoś tego potrzebuje. To jeśli chodzi o relacje, które są nieokreślone, jest tutaj silna potrzeba bycia w relacji i być może nawet macie do czynienia z kimś, kto wchodzi z jednej relacji w drugą, bez odrabiania żadnej lekcji w międzyczasie i to może nie być dobre. Dla związków stałych tutaj mam wrażenie, że jest, słuchajcie, o co walczyć. Właśnie o to, co budowaliście przez lata. O Waszą rodzinę, o Wasz spokój i o miłość, która niewątpliwie tutaj jest. Słuchajcie, jeśli chodzi o głowę, dla relacji nieokreślonych jest tutaj księżyc. Ja bym powiedział, że ktoś ukrywa, że ma rodzinę, ewentualnie ktoś bardzo nie chce się przyznać przed samym sobą do uczuć, jakimi Was darzy, dlatego że ma rzeczywiście jakieś problemy związane z może swoimi rodzicami albo z poprzednimi relacjami i tak naprawdę nie do końca wie, czego chce. Pewnie chce być w relacji, ale nie po to, żeby stworzyć szczęśliwy dom, ale raczej po to, żeby sobie pewne braki pouzupełniać. Dla związków stałych w głowie karta księżyca, powiedziałbym tak. Macie do czynienia z osobą dosyć trudną, bo jest to ktoś, kto nie mówi o swoich uczuciach, nie przyznaje się do czegoś. Jak już zaczynacie rozmawiać z tą osobą, to ktoś ucina temat albo w ogóle wychodzi na spacer czy zmienia, słuchajcie, temat. Ktoś niewątpliwie uważa, że coś jest ukrytego, że Wy nie wiecie o czymś, ale Wy o tym doskonale wiecie. I ja mam wrażenie, że ten ktoś by chciał, żeby to było zapomniane. Tak jakby nie porozmawiamy o tym, zapomnimy. Tego w ogóle nie było. W sercu tej osoby jest 9 mieczy i powiem w ten sposób, zwłaszcza dla relacji nieokreślonych. Ktoś ma w sobie bardzo duży ból i traumę i naprawdę trudno jest się zakochać tej osobie. Być może była trudna relacja z rodziną i teraz ta osoba szuka poklasku u innych, adorowania, takiej miłości, takiej czułości.
ale sama tego nie daje, trudno jest dać to tej osobie i no, trafiliście na trudną sytuację, tak bym powiedział. I zastanówcie się, czy jesteście na to gotowi. Jeśli chodzi o takie związki już określone czy dłuższe stażem, to powiedziałbym tak, no tutaj wkradł się pewien demon w serce i ja myślę, że ktoś bardzo może żałować pewnej zdrady lub czegoś niedobrego, co się pomiędzy wami wydarzyło wcześniej. Sprawdzajcie też czytania dla znaków swoich partnerów lub dla swoich ascendentów, jeśli by to nie rezonowało. Powiem jeszcze inaczej. Ktoś myśli, że już go nie kochacie, albo jej. I szczerze mówiąc, ktoś się boi, że zostawicie go, bądź ją, zwłaszcza jeśli była zdrada. Zobaczcie, w zamiarach jest karta Asa Kielichów i jeśli chodzi o związki nieokreślone, As Kielichów mówi tak, ja będę się pojawiał, ja będę próbował podsycać ciebie, jeśli rzeczywiście zobaczę, że twoje zaangażowanie troszeczkę spadło, jeśli zobaczę, że troszeczkę się dystansujesz, to ja będę się pojawiał i będę gdzieś tutaj cię zaczepiał. Ale w momencie, kiedy ty się będziesz bardziej angażować, to ja znowu się wycofam. Taka gra, słuchajcie, no po prostu gra. Trochę jak z kimś nieodpowiedzialnym i niedojrzałym. Ale dla, słuchajcie, związków takich stałych bądź dłuższych stażem, tu jest coś takiego. Ktoś ma w zamiarach kochać, ktoś ma w zamiarach starać się, abyście mu wybaczyli bądź wybaczyły. Tutaj też ktoś bardzo by chciał dostać kolejną szansę i mam wrażenie, że będzie próbowała zrobić wszystko, żeby nie było końca tego związku, ale wiecie, no, zrobić wszystko dla tej osoby, w oczach tej osoby, to wcale nie musi znaczyć to samo, co dla was, więc no tutaj polecam czujność. I teraz tak, jakie są oczekiwania wobec was? Słuchajcie, jest to kapłanka. Bardzo mądra kobieta, ale kapłanka coś ukrywa. Ona o czymś wie i nie chce powiedzieć. I słuchajcie, do każdej sytuacji tu jest oczekiwanie wobec was, żebyście czegoś nie widzieli, przymykali oczy, nie czepiali się w cudzysłowie i po prostu komuś pozwolili być sobą. Zwłaszcza dla związków nieokreślonych. To jest na tej zasadzie, że ja tutaj będę sobie świrować, ale wy nie zwracajcie na to uwagi. Zawsze mnie przyjmujcie, zawsze bądźcie dla mnie z otwartymi rękami i nie wymagajcie zbyt wiele. Po prostu nie widzę, nie słyszę, ale jestem. Takie są oczekiwania. Jeśli chodzi o związki stałe, kapłanka w ten sposób sugeruje. Zapomnijmy o czymś, potraktujmy to jako dorośli, dojrzali ludzie. I tutaj też jest takie oczekiwanie, żebyście wy zachowywali się jako no, osoby dojrzałe, a nie takie zero-jedynkowe. Takie, które więcej rozumieją, które więcej umieją wybaczyć, też ze względu na swoją dojrzałość emocjonalną. Mam nadzieję, że z kimś to rezonuje. I sprawdźmy teraz kartę z tarota anielskiego. To jest król powietrza, czyli odpowiednik króla mieczy. I tu jest napisane, że trzeba wybalansować swoje takie walkę pomiędzy rozumem a sercem. Czyli po prostu spojrzeć na sprawy, jak jest naprawdę. Bez kierowania się emocjami i bez, słuchajcie, dopisywania sobie pozytywów, zwłaszcza dla związków, które się rozpadają, albo takich, które są nieokreślone. Powiedziałbym tak. Tu jest powiedziane, żeby zachowywać się jako król mieczy, czyli jako ktoś, kto jest profesjonalny, srogi i ktoś, kto umie wybrać, co jest dobre dla niego samego, dla swojego dobra. Ale w kwestii związków, takich określonych i długich stażem, powiedziałbym tak. No tutaj należy rozmawiać, tutaj należy być może nawet wybrać się na wspólną terapię i poprosić kogoś o pomoc, o radę, czy to psychoterapeuta, czy to jakiś mediator, bo
Mam wrażenie, że jest nad czym pracować i szkoda by było te relacje zakończyć. Lwy, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, co dana osoba o Was myśli, co ma w głowie na Wasz temat. O, tutaj jest as monet, bardzo dobrze, bo ta karta mówi o czymś stabilnym. Może ktoś chce z Wami zainwestować pieniądze. Co jest w sercu tej osoby? A w sercu jest karta księżyca i oczywiście muszę najpierw spojrzeć na całość, ale wydaje mi się, że ktoś nie jest za bardzo wylewny, jeśli chodzi o emocje, o uczucia. Wybaczcie. Jakie są zamiary wobec Was? Zamiary to 7 monet. Słuchajcie, jak na razie bardzo ładny rozkład i macie dużo monet, a to myślę, że dobrze wróży w miłości. Sprawdźmy, jakie są oczekiwania wobec Was w relacji, w związku. Tutaj jest z kolei karta rydwanu i z przełożenia jest 4 mieczy, którą uwielbiam w tej talii. I teraz tak, zanim zacznę, to wyciągnę jeszcze jedną kartę z tarota anielskiego jako inspiracja dla Was, czy wskazówka. Może coś sobie z tego wyciągniecie. Już mam, ale odkładam na bok. No, piszcie w komentarzach, jaką kartę chciałybyście zobaczyć. No i tak jak wcześniej powiedziałem, jest sporo monet i myślę, że to całkiem nieźle świadczy. Ale zacznijmy od tego, że z przełożenia ta 4 mieczy, która w ogóle pokazuje śpiącego niedźwiedzia, no mówi o tym, że Wasza relacja jest relacją stabilną i stałą. Ktoś się w niej czuje po prostu bezpiecznie, ale być może ostatnio wkradła się troszeczkę rutyna. Ewentualnie, zwłaszcza w relacjach takich nie do końca określonych, nie do końca długich stażem, jest gdzieś poczucie, że jedna ze stron nagle zaczęła odpuszczać i z tego, co widzę, patrząc na całość, to wcale nie chodzi o to, że komuś nie zależy, no po prostu ten typ tak ma, że jak już zacznie się robić poważniej, to po prostu się troszeczkę dystansuje, chcąc nie chcąc, bo już czuje się bezpiecznie, już tutaj nie muszę nic robić. Wiecie, o co chodzi? Mam nadzieję. Zobaczcie, w głowie tej osoby jest as monet i wychodzi na to, że ktoś myśli o Was jako osobie do relacji stałej, jako osobie w ogóle stabilnej emocjonalnie i takiej, która ma stałe uczucia do niego, do niej. To tutaj już sobie oczywiście odmieńcie, jak potrzebujecie, ale mam wrażenie, że być może ktoś chciałby z Wami zbudować dom, zainwestować pieniądze, zrobić wspólny remont. Ktoś o tym myśli. Ewentualnie, jeśli są relacje, które powiedzmy są nie do końca określone, to dla części z Was Wasza druga połówka chciałaby zrobić krok do przodu. Czyli na przykład zamieszkać razem, przeprowadzić się do siebie, jedno do drugiego, zaręczyć się, wziąć ślub i tak dalej. Natomiast jeszcze dla związków, które nie są określone i pojawiła się pewnego rodzaju rutyna, to tak jak już wcześniej zasugerowałem, Wasza druga połówka czuje się bezpiecznie. A już jesteśmy razem, już się nie muszę starać. Nie wiem, czy coś takiego Wam odpowiada. W kwestii serca to jest karta księżyca. I księżyc mówi o ukrywaniu czegoś i spokojnie, wcale nie chodzi o ukrywanie drugiej osoby czy osób trzecich, bo nie widzę tutaj jakiegoś romansu absolutnie. Myślę, że ktoś może być na to za bardzo leniwy, szczerze mówiąc, na taki romans. Ale nie, jeśli chodzi o księżyc, to niewątpliwie macie do czynienia z kimś, kto nie do końca okazuje swoje uczucia, nie do końca pokazuje czułość. Może to być osoba troszeczkę bierna, ale po prostu taki ma styl.
taki ma styl kochania, bo słuchajcie, pamiętajcie o tym, że miłość okazuje się w różny sposób. Jedni mówią, inni dotykają, trzeci powiedzmy pokazują to podczas no nie wiem, seksu na przykład, w namiętności, a jeszcze inni, dla innych liczy się powiedzmy zrobienie komuś śniadania. Wiecie o co chodzi, więc tutaj pamiętajcie, żeby czyichś sygnałów nie odczytywać po prostu przez swój filtr, no bo nie każdy jest taki sam, ale jeśli chodzi o relacje, które są nieokreślone i niepewne, to ktoś jeszcze nie wie, co do Was czuje. Na razie czuje się z Wami dobrze, na razie się czuje z Wami stabilnie, no i gdzieś powiedzmy rozwijajmy to, spróbujemy dalej. Ale jeszcze tutaj nie ma takiego uczucia, które nazwałbym wielką miłością, co w sumie może świadczyć całkiem nieźle, no bo wychodzi na to, że budujecie relacje od podstaw. Tutaj w zamiarach jest karta 7 monet i powiedziałbym w ten sposób. Przyda się komuś dużo cierpliwości do Was, ale też bym powiedział, że wiecie, ta karta właśnie sugeruje cierpliwość, ale też takie powolny rozwój. I teraz tak, motocykl za oknem na potwierdzenie, więc momento. Z jednej strony tutaj jest coś takiego, chcę dać temu szansę, niech to się rozwija, ale też zwłaszcza dla związków, które są już powiedzmy dłuższy stażem. Ktoś nie ma zamiaru tutaj nagle więcej z siebie dawać. Ktoś nie ma zamiaru nagle być osobą bardzo adorującą, okazującą uczucia. Tutaj, jeśli rzeczywiście chcecie, żeby partner lub partnerka coś zmienili, właśnie bardziej się angażowali, bardziej pokazywali swoje zaangażowanie, to musicie po prostu jakoś to zasugerować, jakoś o tym powiedzieć. Oczywiście najlepiej nie wprost, tylko tak, powiedzmy może w żartach, albo w taki zaowalowany sposób, bo tutaj możecie mieć do czynienia z kimś wrażliwym. Jeśli chodzi o związki nieokreślone, to też powiedziałbym, że ta osoba nie ma zamiaru zmieniać swojej bierności. I to też jest tak, że możecie mieć do czynienia z kimś, kto na początku nieźle stara się, tutaj zabiega, dzwoni, pisze, kupuje kwiaty, czy tam cokolwiek, czy cukierki, ale później już tak coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. I tutaj nie ma u kogoś zamiaru tego zmieniać. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. I teraz tak, słuchajcie, jakie są wobec Was oczekiwania? I tutaj jest karta rydwanu. Powiem w ten sposób. Dla osób, które, powiedzmy, są dla relacji, które są już dłuższe stażem, to tutaj ktoś bardzo by chciał, żebyście nie byli wybuchowi, żebyście nie byli prowokujący i zaczepiający. Komuś się po prostu nie chce. Ale z drugiej strony, ja mam wrażenie, że jeśli Wasza relacja ma wyjść z rutyny, to tylko i wyłącznie gdzieś dzięki Wam. Dokładnie. Proponujcie, próbujcie nowe rozwiązania, czy nawet łóżkowe, słuchajcie. Ale żeby to nie zabrzmiało źle, bo ja myślę, że to jest całkiem niezłe czytanie, niezły przekaz, bo macie tutaj stałą, stabilną relację, w której raczej nie trzeba się przejmować niczym wielkim. Ktoś chce z Wami być, ktoś chce z Wami inwestować, może ma problem momentami z okazywaniem uczuć i emocji, ale nad wszystkim da się pracować. Na pewno ktoś by chciał, żebyście dalej pracowali z nim, z nią nad tą relacją. Dla relacji, które są jeszcze nieokreślone, ktoś szybko chciałby właśnie podjąć wspólną decyzję o przeprowadzce, zaręczynach, o powiedzmy, zapoznaniu swoich rodziców ze sobą czy przyjaciół i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście w razie czego sprawdzajcie czytania dla swoich partnerów, partnerek albo dla swoich znaków ascendentalnych. I zobaczmy teraz, co powie tarot anielski. Jest to 8 ziemi, czyli odpowiednik 8 monet. I tutaj jest napisane, że należy rzeczywiście pracować nad tą relacją i cały czas szlifować pewne sprawy. O co tutaj chodzi?
nie spocząć na laurach i jeśli powiedzmy, jesteście już określoną relacją, która, no nie wiem, nawet jest dłuższa stażem, to nie znaczy, że macie przestać adorować, tutaj wzbudzać namiętność, pracować nad pewnymi rzeczami. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi, co wam tutaj chcę przekazać. Że relacja to jest ciągła praca i ciągłe staranie się, również w kwestii takiej namiętnościowej i o tym warto pamiętać. Nawet jeśli są jakieś wzloty i upadki, to pamiętajcie, że każdy związek tak wygląda. Nie ma związków idealnych i na całe szczęście, ale w kwestii relacji takich nowych, czy w ogóle nieokreślonych, jest napisane, że warto się starać, warto próbować, warto budować i dać szansę tej relacji. Panny, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, co dana osoba ma w głowie, co o was myśli. Tutaj jest as buław, namiętność, pasja, przyciąganie. Co osoba, on, ona, to już w zależności od tego, kto jest w waszym życiu, co ma w sercu, co do was czuje, czy w ogóle coś czuje. O, tutaj z kolei 10 monet, pięknie, na razie całkiem nieźle, ale słuchajcie, właściwie dla części z was może to być niepokojące. Motocykl tam gdzieś za oknem w tle przyjechał, może to jest potwierdzenie. Ale słuchajcie, ktoś ma rodzinę. I teraz tak, jakie są zamiary wobec was? Zamiary to karta królowej buław i w ogóle jak na razie dużo się buław pojawiło i tutaj możecie mieć do czynienia z osobą, która jest taka bardzo ognista, namiętna, dużo różnych skrajnych emocji jest w niej albo w nim. Jakie są oczekiwania wobec was? Oczekiwania to 2 mieczy, żeby czegoś nie widzieć, a z przełożenia 9 buław. Dziwna sytuacja. Z jednej strony całkiem niezła, ale zwłaszcza dla relacji z osobami, które pojawiają się i znikają, z osobami, które takie są niepewne w waszym życiu, to zwłaszcza dla was, tutaj jest pewna przestroga, ale sprawdźmy jeszcze tarota anielskiego, czy będzie dla was jakaś podpowiedź, inspiracja, rada. Mam kartę, odkładam ją na bok. Napiszcie mi w komentarzach, jaką kartę chciałybyście zobaczyć. No dobrze, powiem tak. Dużo buław, więc niewątpliwie jest tutaj pomiędzy wami pasja, namiętność i dużo skrajnych emocji. Mam w ogóle wrażenie, że ktoś jest tutaj wybuchowy. Ja tutaj w ogóle widzę barana, lwa albo strzelca. Ale zacznijmy od tego, że z przełożenia jest 9 buław i tutaj widzę stawianie przed sobą muru. I teraz tak, w momencie, kiedy jest to relacja niepewna, nieustanowiona, powiedzmy, że ktoś pojawia się i znika i trzyma was w niepewności, to trudno wam się przebić do tej osoby na tej zasadzie, żeby jakąś deklarację usłyszeć, jakieś zapewnienia, albo trudno jest wam ustalić regularność spotykania się. Tutaj ta osoba bardzo się odgradza. Jeśli chodzi o związki stałe, to 9 buław mówi w ten sposób, że wasza druga połówka też broni do siebie dostępu, nie chce rozmawiać na tematy ważne. Być może czasami podchodzi do spraw w ten sposób, że jak o czymś nie mówimy, to czegoś nie ma. Udaje, że nie widzę. Wszystko jest w porządku powierzchownie. Tutaj być może brakuje pomiędzy wami takiej szczerej rozmowy, a za każdym razem jak taka ma się rozpocząć, to druga strona się wycofuje albo zmienia temat.
I teraz zobaczcie, w głowie jest karta Asa Buław i według mnie, przynajmniej dla relacji, które są niestałe, ktoś Was tutaj traktuje albo myśli o Was jako o relacji kochankowej, jako o romansie. Jest pomiędzy Wami fajna chemia, jest przyciąganie, pewnie nawet seks jest też nawet niezły, ale ktoś nie traktuje Was poważnie. I na tej zasadzie, że po prostu kiedy będzie chciał, to się pojawi, a jak będzie potrzebowała czy potrzebował, to zniknie. A dlaczego? No to zaraz powiem. Ale dla związków takich już stałych i określonych, to bym powiedział tak, że ktoś ma duży chaos w głowie. I ten chaos nie jest związany z Wami. Najprawdopodobniej chodzi tutaj o sprawy zawodowe, ale nie chcę Wam powiedzieć, o co chodzi, bo ma też za dużą dumę. Ego mu nie pozwala, czy jej. Tutaj na pewno ktoś też bardzo by chciał eksperymentować w łóżku i wprowadzać innowacje, więc ktoś oczekuje, że Wy nagle po prostu nogi w chińskie 8, jakieś super gadżety i udziwnienia będziecie stosować w łóżku. No, może wypadałoby po prostu w ogóle zacząć od wzbudzania pożądania w drugiej stronie. Jeśli chodzi o serce, to w sercu jest 10 monet. Piękna karta, bardzo ją lubię, ale ona mówi o rodzinie. No i tak, dla związków, no ktoś tutaj Was darzy takim stałym uczuciem, do którego jest już przyzwyczajony. Być może nie jest to jakaś nastoletnia miłość z motylkami w brzuchu, no jest to po prostu dojrzałe uczucie i tutaj nie ma tak, że ktoś musi Wam codziennie o tym mówić, że ktoś musi Was codziennie o tym zapewniać, albo codziennie Wam tutaj kwiaty sypać po prostu pod nogi i przynosić do łóżka. Nie, tutaj jest dojrzała relacja, dojrzałe uczucie. Ktoś czuje do Was miłość, po prostu taką naprawdę nie młodzieńczą, tylko dojrzałą. Już nie wiem, ile razy to słowo powtórzyłem, ale słuchajcie, dla związków nieokreślonych, w momencie, kiedy ktoś pojawia się i znika i nie wiadomo, w którą stronę to idzie, ta osoba ma rodzinę. Nawet jeśli mówi, że nie ma, to ma. Ewentualnie ma dalej konszachty z byłą lub z byłym. I czy ma zamiar odejść i tworzyć z Wami związek? Nie sądzę. Ale tak, tutaj w Radzie jest... Nie w Radzie, co ja gadam? Co ta osoba zamierza? Tutaj, zobaczcie, jest Królowa Buław. Piękna królowa, ulubiona ze wszystkich moich... Znaczy moja ulubiona ze wszystkich królowych w tej talii. Taka w słonecznikach, no przepiękna. W związkach stałych. Ktoś chce Was adorować, wzniecać namiętność, częściej uprawiać seks. Ktoś chce tak naprawdę nowe rozwiązania stosować i troszeczkę przełamać rutynę, nie tylko życiową, ale też łóżkową, więc przygotujcie się tutaj na jakieś, nie chciałem powiedzieć udziwnienia, na nowości. Piszcie w komentarzach, jakie nowości chcecie zobaczyć, ale jeśli chodzi o związki nieokreślone, o relacje, które są takie byle jakie, ktoś ma w zamiarach romans, ktoś ma w zamiarach zabawę, seks, namiętność i pojawianie się wtedy, kiedy ktoś inny mu tego nie da. Więc dziewczyny albo chłopaki, jeśli jesteście w takich relacjach i to Wam nie odpowiada, to uciekać gdzie pieprz rośnie i nie mieć żadnych skrupułów, po prostu, bo te osoby nie mają. I teraz tak, jakie są oczekiwania wobec Was? 2 mieczy. I uwaga, w związkach stałych ktoś chce, żebyście się otworzyli, żebyście nie działali na zasadzie, a co Ty tam wymyślasz, nowa bielizna czy nowa pozycja, ja już jestem za stary, za stara, mi się nie chce, bla bla bla. Tutaj też ktoś oczekuje, że czasami sami wyjdziecie z inicjatywą, żeby spróbować nowej kuchni, pójść gdzieś do restauracji. Oczywiście pamiętajcie, żeby sprawdzać czytania dla swoich ascendentów, ale też dla znaków drugich połówek, bo to może z Wami nie rezonować. Każdy ma inną sytuację. Nie zamykać się na nowości, nie tkwić w rutynie,
rozmawiać też o tym, jeśli rutyna się pojawi. Jakie są oczekiwania dla relacji nieokreślonych? Udawaj, że nie widzisz, jaka jest prawda. Nie zamykaj się w stosunku do mnie. Bądź zawsze dostępny, kiedy tego potrzebuję. No, wiadomo, wygodna sytuacja. Przejdźmy do karty z tarota anielskiego. Jest to 8 ziemi, odpowiednik 8 monet. I tutaj jest napisane, że jakaś praca będzie wynagrodzona, więc tutaj rzeczywiście wypadałoby pracować nad tymi sprawami łóżkowymi, nad seksem, bo to się opłaci i wpłynie ogólnie pozytywnie na waszą relację. Ale tutaj jest też napisane, że w ogóle trzeba się uczyć. Jak się uczyć? Już powiedziałem wcześniej, że za dużo nie rozmawiacie o poważnych sprawach. I nie mówię tutaj, żeby nagle po prostu wzywać jakichś mediatorów i iść nie wiadomo gdzie na poważne rozmowy, ale żeby w ogóle przemycać w życiu codziennym pewne sprawy, na które druga wasza połówka raczej do tej pory nie chce rozmawiać. Tematy, które ucina. 8 monet, karta, która mówi w ten sposób dla związków nieokreślonych. Czy naprawdę chcecie czekać na to, aż ktoś się określi w momencie, kiedy wiecie, jaka jest sytuacja? Być może tracicie czas. Wagi, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, co dana osoba o was myśli. Co ma w głowie na wasz temat? Tutaj jest karta 8 mieczy. Ktoś czuje się ograniczony najprawdopodobniej lub za bardzo naciskany. Co ma w sercu? Co czuje? Tutaj z kolei jest karta kochanków i to karta bliźniąt, wagi lub wodnika, więc w sumie całkiem nieźle. Zobaczmy, jakie są zamiary wobec was. W zamiarach jest z kolei 7 buław i powiedziałbym, że ma ktoś najprawdopodobniej takie poważne zamiary wobec was, albo może nie poważne, chce się starać, ale to zaraz. Jakie są oczekiwania wobec was? Tutaj jest karta Słońca, przepiękna, jedna z moich ulubionych w tej talii i z przełożenia Król Mieczy, który jak najbardziej mógłby was wskazywać. I teraz tak, pojawiło się całkiem sporo mieczy, ale jeszcze zanim zacznę, to wylosuję jedną kartę z tarota anielskiego. Może będzie dla was jakaś inspiracja albo rada. Mam ją, ale odkładam na bok. Pomyślcie, jaką radę, jaką inspirację chcielibyście zobaczyć, usłyszeć. I teraz tak, zacznijmy od początku. Z przełożenia jest Król Mieczy. I on przedstawia osobę wymagającą, srogą i taką, która troszeczkę tak jakby strzeże do siebie dostępu. Mam wrażenie, że jest troszeczkę niedostępna emocjonalnie i to może być albo energia wasza, albo energia osoby, z którą macie do czynienia. Zwłaszcza dla nowych relacji, wydaje mi się, że tutaj trudno jest się przebić do właśnie tej osoby, którą się interesujecie. Tutaj ktoś może dosłownie bronić do siebie dostępu i być troszeczkę chłodny emocjonalnie i do długo takich stażowych relacji, jeśli można tak powiedzieć, również, bo wydaje mi się, że ostatnio być może jest za mało czułości pomiędzy wami i macie wrażenie, że wasza druga połówka czy drugi połówek po prostu trochę się dystansuje. I teraz zobaczcie, w głowie tej osoby jest 8 mieczy i powiedziałbym tak, z jednej strony ktoś czuje się, zwłaszcza w nowych relacjach, trochę ograniczony, czuje się za bardzo naciskany i być może jest to osoba, która nie do końca jest gotowa na zaangażowanie się i na taką głęboką, stanowioną relację.
Dlatego mam wrażenie, że im bardziej gdzieś tutaj naciskacie, tym bardziej ta osoba się zamyka i dystansuje. Co by było najlepiej zrobić? Po prostu pewnie zachować balans, czyli też się trochę dystansować i czekać na krok tej osoby. Jeśli chodzi o takie pary dłuższe stażem, to wydaje mi się, że tutaj jest poczucie, że wasza relacja ostatnio się nie rozwija, że jest trochę rutynowo i też być może ktoś czuje się za to winny, tylko że z drugiej strony nie wie do końca, jak to zmienić i tutaj wypadałoby o tym porozmawiać dosłownie, bo tak jakby jest sytuacja bez wyjścia, ale do końca nie wiadomo, jak to naprawić. Tak bym powiedział, zwłaszcza dla relacji, które są długofalowe i gdzieś tutaj jest już rutyna. W razie czego sprawdzajcie też czytanie dla swoich znaków ascendentalnych i znaków swoich partnerów i partnerek. Tutaj w sercu jest karta kochanków i z jednej strony dla nowych relacji mam wrażenie, że na chwilę obecną ktoś was traktuje jako początkową relację romansowo-kochankową. Na razie nie widzę tutaj żadnego innego uczucia poza taką fascynacją początkową, takim zauroczeniem. Jeszcze nie powiedziałbym, że tutaj jest wielka miłość, ale słuchajcie, jakby to nie znaczy, że to nie może się rozwinąć. Tutaj zapraszam do czytań prywatnych. Jeśli chodzi o relacje dłuższe stażem, to ta karta kochanków jak najbardziej przedstawia was, bliźnięta, wagę lub wodnika i myślę, że są tutaj uczucia, pomimo stażu, pomimo rutyny i te uczucia są dosyć, tak jakby na tyle świeże, że da się jeszcze je rozwijać i to jest bardzo dobra informacja dla was, myślę, dlatego, że tutaj jakby nie jest jeszcze nic przesądzone, tak bym powiedział. Uczucie jest, natomiast widzę pewnego rodzaju dystans. Tak czasami bywa, że głowa z sercem nie współpracuje. Jakie są zamiary wobec was? I tutaj pokazała się karta 7 buław. I dla związków, które są już długofalowe, to raczej widzę, że ktoś tutaj chce się starać, ktoś chce próbować, ale też powiedziałbym tak, za dużo w waszej relacji bierze ktoś odpowiedzialności na swoje barki i za bardzo się obwinia za niepowodzenia w waszej relacji. I to możecie być jasne wy. I powiedziałbym tak, że ktoś w cudzysłowie nie życzy sobie, żebyście siebie obwiniali za wszystko, żebyście robili z siebie taką ofiarę, jeśli można to tak powiedzieć, bo to też sprawia, że jeszcze bardziej ta osoba się zamknie, ale niewątpliwie w zamiarach jest staranie się i utrzymanie tej relacji. Natomiast jeśli chodzi o nowe relacje, to 7 buław mówi w ten sposób, że ktoś potrzebuje czasu, żeby się otworzyć, dlatego że jednak przeszłość i złe doświadczenia z przeszłości i z poprzednich związków gdzieś sprawiają, że wasza druga połówka dosłownie trudno jest zaufać, trudno się otworzyć i ma problem z takim oddaniem siebie w 100%. W każdym razie w zamiarach jest na razie jeszcze trochę taki dystans i sprawdzanie was. Na ile jesteście po prostu w stanie pozwolić tej osobie. Bo pamiętajcie, że inni robią nam tyle, na ile sobie pozwolimy. I sprawdzajcie czytania na sierpień i też czytania na lato, bo tam będzie coś więcej o miłości. Ale na razie momento. I teraz tak. Oczekiwania wobec was. Przepiękna karta. Karta Słońca, którą uwielbiam w tej talii. Jest cudowna. I teraz tak. W związkach takich stałych jak najbardziej tutaj w zamiarach jest staranie się, utrzymanie tej relacji, odnowienie być może i wybaczenie. Ktoś bardzo by chciał wybaczenia, zwłaszcza jeśli tutaj była relacja kochankowa wcześniej. Powiedziałbym tak, nawet jeśli była, to nie było to nic poważnego. To była taka chwilowa, powiedzmy, słabość i ktoś chce dalej być z wami. Tym bardziej widzi, że widzi, że jesteście w stanie zapewnić jemu czy jej stałą relację. A ta kochankowa relacja nie. Motocykl za oknem potwierdza.
Też bym powiedział, że ktoś chciałby, słuchajcie, mieć dzieci, ale to już może nie do wszystkich, no bo wiadomo, nie z każdym będzie to rezonowało. W nowych relacjach karta Słońca sugerowałaby, że ktoś oczekuje, że wy będziecie jakby otwarte, gotowe tutaj do przyjęcia w tym momencie, kiedy ta osoba się pojawi, wróci, czy nagle jej się coś przekręci w głowie i będzie chciała zrobić krok do przodu. No ktoś oczekuje od was, że jak najbardziej będziecie, pomimo tych różnych słuchajcie, perturbacji, które są zawsze, że wy będziecie dostępnie otwarci na dalsze spotykanie się razem. I teraz tak, jeśli nie lubicie dystansu i chłodu w relacji, no to zastanówcie się, czy rzeczywiście chcecie być tacy dostępni dla drugiej strony. Ale jeszcze tak wracając do relacji, takich stałych, że ktoś oczekuje, że wybaczycie i dacie kolejną szansę. Czy się będzie starał? Karty mówią, że tak. Zobaczymy, jak będzie. Jeśli chodzi o tarota anielskiego, to jest tutaj 10 powietrza, czyli odpowiednik 10 mieczy. I tutaj jest napisane, że kończy się trudna sytuacja i że sprawy się zaczynają rozwijać i poprawiać. Tutaj też jest powiedziane, żeby zastanowić się nad zmianą i tutaj też jest powiedziane, że jest tak jakby recovering, jak to powiedzieć, no takie leczenie się z trudnej sytuacji, wychodzenie z trudnej sytuacji. O co chodzi? Dla związków stałych tutaj jak najbardziej ta karta sugeruje, żeby postarać się to odnowić, żeby kontynuować te relacje i najprawdopodobniej niedługo już będzie lepiej. Trzeba po prostu zachować cierpliwość. Dla nowych relacji albo takich niestałych jest tutaj powiedziane, że chyba tak naprawdę wypadałoby się poddać i zanim, powiedzmy, to zrobicie, jeszcze poobserwujcie chwilę, jak druga strona będzie się zachowywała, ale to chyba nie jest relacja dla was. Skorpiony, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, co dana osoba o was myśli, co ma w głowie na temat was i waszej relacji. Król mieczy, no dobrze, taki troszeczkę zdystansowany i lekko srogi. Co ta osoba ma w sercu? Co czuje? A w sercu jest 6 monet. No powiedziałbym tak, ktoś potrzebuje czułości, miłości i nastawiony jest na branie. Tak mi się wydaje. Z czym to jest związane, zaraz może się okaże. Jakie są zamiary wobec was? W zamiarach jest paź buław, czyli gdzieś tam się starać jednak być w waszej przestrzeni. No dobrze, jakie są oczekiwania wobec was? Czego ta osoba od was oczekuje? W oczekiwaniach jest 2 kielichów, czyli oczywiście kochaj mnie i bądź ze mną, a z przełożenia 6 kielichów. I no powiedziałbym tak, tutaj pewnie będzie kilka różnych przekazów, ale jeszcze wyciągnę kartę z tarota anielskiego. Może będzie tutaj dla was jakaś inspiracja bądź rada. Mam i na razie ją odkładam. Pomyślcie i napiszcie w komentarzach, jaką kartę chcielibyście zobaczyć. Pojawiło się całkiem sporo kielichów. I teraz tak. Być może ma ktoś do czynienia z eksem, z kimś, kto powraca. Być może jest dla was to przekaz, ale nie tylko. Zacznijmy od tego, że z przełożenia jest 6 kielichów i to karta związana z nostalgią i zaglądaniem w przeszłość. Dlatego wydaje mi się, że może ktoś z was ma do czynienia z osobą powracającą. Ale ogólnie rzecz biorąc, dla stałych relacji, to znaczy, że
macie za sobą tyle różnych wspomnień i dobrych i złych, że one niewątpliwie wpływają na to, że wasza druga połówka chce dalej kontynuować te relacje. Jest po prostu za dużo do stracenia. Tak bym powiedział. Dla relacji nowych lub nieokreślonych szóstka kielichów sugerowałaby iluzję. Dlatego wydaje mi się, że ktoś na razie jeszcze daje wam sprzeczne sygnały i będzie dawać. Być może też dlatego, że sam nie wie, czego chce. Albo po prostu najzwyczajniej w świecie nie potrafi się zaangażować, bo to kojarzy się z takim ograniczeniem. Zobaczcie, ta osoba w głowie ma króla mieczy i on jest zdystansowany oraz troszeczkę srogi. I dla stałych relacji powiedziałbym, że ktoś czuje, że jest pomiędzy wami ostatnio właśnie za mało czułości, za mało, być może dzieje się na tle seksualnym. Ktoś czuje dystans, po prostu. Też widzi wasz dystans tak naprawdę i do końca nie wie, co z tym zrobić. I tutaj powiedziałbym tak, no nie wincie tej osoby za to, dlatego że każdy ma zupełnie inne sposoby na okazywanie uczuć, emocji i tak dalej. Jeśli chodzi o nowe relacje, to ktoś obawia się właśnie takiego oddania się w 100%. Dlatego na razie trzyma was na dystans i daje wam sprzeczne sygnały, dlatego że jest bardzo niepewny siebie i niepewny uczuć. Dlatego robi raz krok do przodu, a później 2 do tyłu. Co ta osoba ma w sercu? Jest szóstka monet. Lubię tę kartę, bo ona mówi o równowadze w braniu i dawaniu. I dla relacji nowych, i dla relacji takich już dłuższym stażem i powiedzmy stanowionych, znaczy to, że ktoś jest nastawiony na branie. Też dlatego, że być może nie jest nauczony czy nauczona okazywać uczuć. Być może pochodzi z domu, w którym było dosyć chłodno uczuciowo i teraz czuje się tak nieswojo w momencie, kiedy jest jakaś bliskość pomiędzy nim a drugą stroną, czy nią a drugą stroną. Momento. Natomiast w kwestii związków na pewno jest uczucie. W kwestii takich powiedzmy nowych lub niepewnych relacji na razie to uczucie jeszcze nie jest na tyle rozwinięte i tutaj bardzo dużo zależy od tego, ile wy z siebie dacie. Tylko zastanówcie się, czy jesteście gotowi na relację z kimś, kto będzie miał tego typu problemy na lata, czy być może na zawsze, z takim zaangażowaniem się i okazywaniem uczuć. Jeśli chodzi o zamiary tej osoby, to jest tutaj paź buław, który, jeśli chodzi o nowe relacje, to wskazywałby na takie pojawianie się i znikanie oraz powiedzmy na razie nic pewnego. Na razie nic pewnego. Poznawajmy się, testujmy, próbujmy i wręcz powiedziałbym, że ta osoba będzie was troszeczkę testować. Wasze granice, na ile jesteście w stanie sobie pozwolić. A to też dlatego, że tutaj ktoś po prostu jest niepewny siebie, nie wie czego chce do końca. Niby jest nastawiony na uczucia, na branie uczuć, ale z drugiej strony boi się zaangażowania. W kwestii relacji takich bardziej stałych, to tutaj jak najbardziej ktoś myślę, że chciałby po pierwsze porozmawiać, zrobić takie pierwsze kroki ku temu, aby częściej i bardziej szczerze ze sobą rozmawiać, ale tak spokojnie, powoli, stopniowo, bo inaczej ta osoba się wystraszy. Ale też jest jeszcze jedna rzecz. Ktoś chciałby popracować nad strefą seksualną, żeby było ciekawiej, żeby było inaczej, może częściej, ale też bardzo powoli. Ktoś zabiera się jak pies do jeża. Jakie są oczekiwania wobec was? Piękna karta, zwłaszcza w tej talii słowiańskiej. 2 kielichów. Ta karta mówi o miłości, o czułości, o zrozumieniu, o wybaczeniu i obdarzaniu siebie bliskością. Właśnie dla stałych relacji. Druga osoba oczekuje, abyście
byli z osobami wybaczającymi, skłonnymi do wybaczenia, do zrozumienia, osobami, które będą kochać, będą otwarte i pomimo tego, że gdzieś tam się noga podwinęła w waszej drugiej połówce, to no i tak gdzieś to nie przesądzi, to nie zadecyduje o tym, że jest to koniec relacji. Ale dla nowych związków lub niepewnych, no ktoś pomimo tego, że traktuje was na dystans i na razie jest to taka początkowo romansowa relacja, no to ktoś oczekuje od was pełnego zaangażowania. Czyli powiedzmy daje z siebie minimum, albo tylko wtedy, kiedy chce, ale oczekuje od was, że wy będziecie w pełni, w 100% otwarci, zaangażowani, gotowi do spotkania. Jak wyślę SMS-a z pytaniem, czy się spotkamy tu i teraz, to macie być gotowi tu i teraz. Wiecie, o co chodzi, prawda? I teraz tarot anielski. Tutaj jest Archanioł Zadkiel i karta balansu, która niewątpliwie odpowiada karcie umiarkowania w tarocie. I tu jest napisane tak, że jest potrzeba wprowadzenia balansu, jest potrzeba również cierpliwości oraz takiej współpracy i kompromisu. I teraz tak, dla nowych i niepewnych, albo właściwie dla wszystkich relacji, w tym balansie chodzi o to, że to nie jest tak, że jedna strona rzeczywiście ma dawać z siebie minimum, a druga powiedzmy maksymalną ilość zaangażowania, ile jest w stanie. Tutaj musi być balans i jeśli tego balansu nie ma, to należy się po prostu trochę wycofywać i obserwować, co druga strona zrobi. Jeśli są rozmowy i one nic z tego nie dają, no to najprawdopodobniej trzeba po prostu się zdystansować i z upływem czasu po prostu zrezygnować z tej relacji, bo to nie jest dla was, to nie jest odpowiedni czas dla tej relacji, dla tego związku. W kwestii relacji stałych i dłuższych stażem należy się, tutaj wypadałoby wprowadzić jakiś kompromis, zaakceptować to, że każda relacja będzie miała doły i góry, bo tak wygląda życie, oraz pamiętajcie o cierpliwości, dlatego że relacje to jest ciągła praca i w pewien sposób ciągła walka, ale nie w takim negatywnym tego słowa znaczeniu. Strzelce, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, co dana osoba o was myśli, co ma w głowie na wasz temat, waszej relacji. Tutaj jest 6 mieczy, karta związana z takim wyruszeniem do przodu i pokonaniem pewnych problemów. Co ma w sercu? Jakie są uczucia wobec was? Karta rycerza kielichów, który jest takim dosyć frywolnym człowiekiem, który nie do końca poważnie traktuje, akurat tutaj sprawy związkowe, ale to zaraz. Jakie są zamiary wobec was? W zamiarach jest karta głupca i słuchajcie, powiem w ten sposób. Tutaj będą różne przekazy, ale dla części z was, zwłaszcza dla związków dłuższych stażem, tutaj będzie rozpoczęcie od nowa. Ale dla nowych i niepewnych relacji wydaje mi się, że tutaj jeszcze decyzja nie jest taka bardzo jasna. Jakie są oczekiwania wobec was? Oczekiwania wobec was to 7 buław, a z przełożenia karta sądu ostatecznego, którą bardzo lubię. Jest ona, myślę, że niedoceniana momentami, zwłaszcza właśnie jej moc i przekaz. Przejdźmy teraz do tarota anielskiego i wyciągnę jedną kartę. Być może będzie to dla was jakaś inspiracja albo rada.
mam i odkładam na bok. Pomyślcie sobie, jaką kartę chciałybyście zobaczyć. O, kartka pogotowia za oknem. Ciekawy jestem, co to znaczy. Być może jest to ważny przekaz dla części z Was i zobaczcie, pojawiły się dwie karty z Wielkich Arkan. Dosyć istotne. Jest to Głupiec i karta umiarkowania. Ale właśnie zacznijmy od tego, że z przełożenia karta umiarkowania sugeruje odnowienie relacji, rozpoczęcie od nowa, wybaczenie oraz konieczność przepracowania pewnych schematów, którymi do tej pory się posługujecie, i jedna i druga strona. Być może jest tak, że na przykład napatrzyliście się, czy napatrzyłyście się w związku waszych rodziców, powiedzmy, jakiegoś braku szacunku, ale to wcale nie świadczyło o tym, że powiedzmy były tutaj jakieś kroki ku naprawie temu tak jakby wykonywane. Być może popełniacie schemat swoich rodziców. Na tej zasadzie, że ktoś was nie szanuje, a wy dalej w to idziecie, ale niekoniecznie. Jeśli chodzi o nowe relacje i takie niepewne, to mi się wydaje, że jest to czas, właśnie teraz, kiedy tego słuchacie, aby powziąć pewne kroki ku temu, aby na przykład te relacje określić, żeby ruszyć do przodu, zamieszkać ze sobą, przyznać, że jesteście parą, bo inaczej to będzie się tak jakby rozlewało i wymykało wam spod kontroli. Ale w takich stałych związkach powiedziałbym, że jak najbardziej czas odrodzenia, tylko że tutaj trzeba pokonać pewne schematy, którymi cały czas się posługujecie. Błędnie. Co ta osoba o was myśli, o waszym związku? Jest to 6 mieczy i właśnie dla stałych związków ta karta mówi w ten sposób. Zostawmy za sobą trudne przeżycia, zostawmy za sobą to, co było niedobrego, wybaczmy sobie, rozpocznijmy od nowa. Dosłownie, biała karta, ja daję szansę tobie, ty dajesz szansę mi, bo tutaj też możecie się na przykład spotykać z takim zrobieniem wyrzutów na podstawie tego, co było już w przeszłości, i to jest bardzo niedobre. W ogóle mam wrażenie, że ktoś potrzebuje ruszenia z miejsca i przełamania rutyny wspólnie, bo być może tutaj jest rutyna na przykład w łóżku. Życie seksualne gdzieś ostatnio leży i jak najbardziej trzeba je usprawnić. Dla relacji, które są nieokreślone, niestanowione, ktoś się zastanawia, czy właśnie, ale jeszcze nie jest pewien, czy te relacje określić, czy się zaręczyć, wyjść za mąż, czy tam wziąć ślub, czy zamieszkać razem, to jest jeszcze niepewne. Ktoś rozważa, ale w ogóle ma to w głowie, co myślę, że dla części z was jest to istotne. Co ta osoba ma w sercu? I słuchajcie, jest to rycerz kielichów, który, nie ukrywam, że jest tutaj takim piercykiem, który lubi zabawę. I teraz tak, zabawę lub wolność. I dla relacji nowych bądź nieokreślonych, tutaj powiedziałbym, że jest obawa przed zaangażowaniem się w 100%, na 100% w te relacje i powiedzeniem, tak, jesteśmy razem, tak, widzimy przyszłość wspólnie, tak, będziemy kiedyś ze sobą mieszkać, bo to będzie kojarzyło się dla tej osoby z takim ograniczeniem wolności, okazji do flirtu z innymi. Tym bardziej, że ktoś jest nie do końca dojrzały emocjonalnie. I teraz tak, w związkach powiedziałbym, że jest tutaj uczucie niewątpliwie. I to was dalej trzyma, dlatego że jest po prostu pomiędzy wami miłość. Jeśli chodzi o tę miłość, to wypadałoby ją troszeczkę podkręcić namiętnością. Dlatego tutaj, nie wiem jakie macie sposoby, piszcie w komentarzach, chętnie się dowiem, ale wypadałoby kręcić i nęcić. Jakaś bielizna, gadżety, spróbować innych pozycji, ale czy może częściej uprawiać ten seks, ale to w innych miejscach, aniżeli, nie wiem, zawsze w łóżku. No tutaj wypadałoby to usprawnić, żeby tą miłość jeszcze rozdmuchać. Jeśli chodzi o zamiary wobec was, to macie tutaj kartę głupca. Bardzo ją lubię, dlatego że
sugeruje nowy etap i rozpoczęcie od zera. I akurat w tej talii, zobaczcie, ten głupiec nie balansuje na krawędzi, nie widząc gdzie idzie, tylko on raczej się powoli skrada, więc jemu zależy gdzieś na tym nowym początku. Więc tutaj ktoś ma w zamiarach z jednej strony dla nieokreślonych relacji jak najdłużej przedłużać tą nieokreśloność, żeby po prostu gdzieś czuć wolność. Więc jeśli wy się za to nie zabierzecie i zaczniecie wprowadzać takich szczerych i ważnych rozmów, to tutaj myślę, że to nie wyjdzie ze strony waszej drugiej połówki. I dla związków jest niewątpliwie w zamiarach rozpoczęcie od zera. Ktoś naprawdę chce się starać, ktoś chce skupić się na waszym związku, na waszej relacji, ma po prostu za dużo do stracenia. I no niewątpliwie ten faktor miłości was tutaj razem ze sobą trzyma. Myślę, że ktoś potrzebuje świeżego startu, jeśli chodzi o życie seksualne. To już mówiłem. Momento. Jakie są oczekiwania wobec was? 7 buław, karta, która pokazuje postać w skórze niedźwiedzia, w futrze niedźwiedzia, która no niewątpliwie mówi o staraniu się, o braniu na swoje barki dużej odpowiedzialności, ale też nieodpychaniu. Czyli tak, dla związków nieokreślonych starajcie się, zabiegajcie, adorujcie. No ewidentnie ktoś tutaj lubi uwagę i ktoś tutaj potrzebuje takiego popchnięcia do pewnych deklaracji, bo samemu raczej z tym nie wyjdzie, czy samej. To jeśli chcecie czegoś więcej, no to musicie tutaj dać komuś oliwy, tylko zastanówcie się, czy w perspektywie dłuższego czasu, czy takie nierówności będą wam odpowiadały, bo nie widzę, żeby to się miało zmienić. W kwestii relacji stałych ktoś od was wymaga, że słuchajcie, żebyście się tak jakby nie odsuwali, żebyście nie stawiali przed sobą muru. Jeśli już jest decyzja o tym, że naprawdę razem dalej jesteście, staracie się i tak dalej, to macie w tym trwać. A nie, że tutaj podczas jakichś kłótni przypomną się fochy z przeszłości i będą jakieś wypominki. Jest jeszcze jedna rzecz. Ktoś chce się czuć docenionym, że jest silny, że coś umie, że się na czymś zna i tego od was oczekuje, takiego docenienia. Czy ja mówiłem, co było z przełożenia? Tak, karta sądu ostatecznego, ale no niewątpliwie jest to czas albo odnowy waszej relacji, albo decyzji o wejściu na wyższy poziom, czy dla nowych, czy dla powiedzmy takich już dłuższych stażem relacji. A jeśli chodzi o tarota anielskiego, to macie tutaj 10 powietrza, czyli odpowiednik 10 mieczy. I tu jest napisane, że jest koniec trudnej sytuacji, że wypadałoby tak jakby wprowadzić zmiany i oczekiwać, że sprawy będą się toczyły lepiej od teraz, od tych zmian. Tutaj też jest napisane, że jest wyleczenie się z uzależnienia. I teraz tak, jeśli macie do czynienia z osobami, które rzeczywiście mają problem z używkami, to tu jest powiedziane, że przynajmniej na razie, coś chyba czuję, że mi naczynko pękło wokół, muszę to zaraz sprawdzić, że tutaj przynajmniej na razie ktoś będzie się starał, żeby te uzależnienia pokonać i też liczy na waszą pomoc, liczy na wasze wsparcie. Tutaj też jest powiedziane, że rzeczywiście przełamanie tych schematów bardzo wam się przyda i należy zaufać zmianom, które mają być wprowadzone w wasz związek. W kwestii relacji nieokreślonych powiedziałbym tak, no tutaj musi być jakiś kompromis. Albo wóz, albo przewóz, bo ile można być w takiej relacji, powiedzmy, na kocioł łapę, a wy tego raczej nie chcecie. Koziorożce, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, co dana osoba o was myśli oraz o waszym związku, o waszej relacji. Tutaj jest 8 mieczy. Co ta osoba do was czuje, co ma w sercu?
a w sercu jest szóstka buław i czuję, że ktoś jest takim nie zwycięzcą, tylko zdobywcą, bądź zdobywczynią. Jakie są zamiary wobec Was, koziorożce? Zamiary to karta kochanków i zwłaszcza dla relacji, które są nieokreślone, na razie ktoś potrzebuje takiej luźnej relacji bez zobowiązań. Ewentualnie te zobowiązania rzeczywiście, czy tam powiedzenie sobie pewnych spraw do niczego na razie nie prowadzi. Czyli tak, zamieszkamy ze sobą, ale kiedyś. Jakie są oczekiwania wobec Was? Oczekiwania to karta gwiazdy, która jest moją ulubioną w tarocie, a z przełożenia koło fortuny. No, słuchajcie, pojawiły się dwie bardzo ważne karty związane z wielkimi arkanami i to jest właśnie koło fortuny oraz gwiazda, więc być może jest ktoś gotowy na to, aby powziąć pewne kroki ku wspólnej przyszłości, ku budowaniu tego. Ale zobaczmy jeszcze z tarota anielskiego. Wyciągnę jedną kartę. Może będzie to dla Was inspiracja albo rada. Mam i odkładam na później. Napiszcie mi w komentarzach, jakiej karty potrzebujecie. Albo jak czujecie intuicyjnie. Co to za karta? Słuchajcie, zacznę od tego, że z przełożenia jest koło fortuny. I niewątpliwie połączył Was tutaj łód szczęścia. Być może poznaliście się w takiej sytuacji zupełnie nieoczekiwanej i to na pewno dodaje takiego faktoru magii do Waszej relacji. Ale mam wrażenie, że zwłaszcza dla nowych relacji, ktoś czuje, że jesteście odpowiednią osobą do tego, aby te relacje tworzyć. Tak bym zasugerował. Trochę się tego boi. I być może do tego momentu ta osoba, którą macie w głowie i w sercu, być może od takich poważnych relacji stroniła, ale gdzieś czuje, że Wy wydajecie się idealnym partnerem, partnerką do tego. Co nie znaczy, że Wasza druga połówka również jest idealnym partnerem czy partnerką do tworzenia tego. W kwestii związków dłuższych stażem i takich określonych, ja tutaj niewątpliwie widzę odmianę losu. Motocykl za oknem, może ktoś ma partnera lub partnerkę jeżdżącego na motocyklu. Ale słuchajcie, zamknięcie pewnego cyklu, otworzenie się, otwarcie nowego, czyli zapominamy o tym, co było. Jeśli była sinusoida w dół, to teraz ma iść w górę, ma być lepiej. Tak bym powiedział. Oczywiście w razie czego sprawdzajcie też czytania dla ascendentów swoich oraz dla znaków swoich partnerów lub partnerek. W głowie ta osoba ma 8 mieczy. I tutaj ktoś się czuje ograniczony, ktoś kojarzy związek z ograniczeniem swojej wolności, z brakiem czasu dla swoich przyjaciół, znajomych oraz z zazdrością. Być może macie do czynienia z zazdrośnikami. I teraz tak, w Waszym przypadku, nieważne czy to relacja nowa, czy już taka dłuższa stażem, jeśli Wy będziecie gdzieś bardziej naciskać, to ta osoba się będzie zamykać. Dlatego, że to jest ktoś pokroju zdobywcy, czy zdobywczyni i to też jest tutaj pokazane w sercu. Czyli to ta osoba chce się starać, ale znowu motocykl, słuchajcie. Ale co jest problemem, że on chce się starać, czy ona, tylko wtedy, kiedy tego rzeczywiście chce. Nie wtedy, kiedy Wy sobie tego życzycie. Mam nadzieję, że z kimś to rezonuje i że wiecie, o co mi chodzi. Trochę ktoś się może zachowywać jak pies ogrodnika, zwłaszcza dla relacji, chciałem powiedzieć nieokreślonych, ale określonych też, bo ktoś tutaj jest zazdrosny bardzo o Was, co może być takim dla Was też trochę kluczem, żeby zobaczyć, czy komuś na Was zależy. Sprawdzać, czy zazdrosny jest. Zobaczcie, w sercu jest karta szóstki buław, karta zwycięstwa, karta triumfu i zadowolenia w związku z tym. Dlatego
Myślę, że ktoś rzeczywiście ma Was za osobę do związku. Osobę, z którą chce się spotykać. Osobę, z którą chce być. Tutaj na pewno jest jakaś fascynacja i im bardziej jesteście osobami tajemniczymi, zamkniętymi, tym bardziej to się podoba drugiej stronie. To jest zdobywca, tak jak już powiedziałem, i jeśli chodzi o relacje nieokreślone, to tak naprawdę tutaj musi być balans. Żeby nie było tak, że wy za kimś latacie, a ten po prostu ktoś zupełnie was olewa. No zobaczycie, reguła niedostępności akurat w tym przypadku się sprawdzi. Momento. No dobra. Tutaj jeśli chodzi o związki, to też bym powiedział, że ktoś bardzo chce się rozwijać i może momentami czuć, że wy to ograniczacie tej osobie. I co mam na myśli rozwijać? No to mogą być, nie wiem, chodzenie na treningi piłki nożnej, czy skoki ze spadochronu, czy słuchajcie, podróżowanie ze swoimi kolegami lub koleżankami, ale bez was. I tutaj ktoś musi mieć poczucie wolności. Znaczy w ogóle, słuchajcie, w relacji powinna być przestrzeń. Jeśli chodzi o zamiary wobec was, to jest tutaj karta kochanków i w kwestii relacji nieokreślonych. Na razie dla kogoś ta relacja jest kochankowa albo taka bardzo początkowa. I myślę, że będzie przedłużała, no jak najdłużej to się będzie dało, dopóki też wy nie przyciśniecie. I to jest troszeczkę sprzeczne, dlatego że wcześniej powiedziałem, że ta osoba jest zdobywcą. Teraz tak, o co chodzi? Jeśli zacznie was męczyć taka nieokreśloność w tej relacji, to po prostu się wycofujcie. I wtedy ta osoba wróci z podkulonym ogonem i będzie tutaj po prostu jak piesek skakała, czy jak małpka. I wtedy właśnie trzeba przycisnąć jakąś deklarację. I teraz tak, w kwestii związków już takich określonych czy dłuższych stażem, tutaj ktoś chciałby seksualnie eksperymentować i w ogóle mieć więcej tego seksu. Żeby on też był inny aniżeli do tej pory. No nie wiem, dłuższy, albo krótszy lub mocniej intensywny, bardziej intensywny, albo w innym miejscu, gdzieś w kuchni, na podłodze, nie wiadomo. Tutaj piszcie w komentarzach, jakie udziwnienia możecie chcieć zastosować, albo jakie udziwnienia wasz partner lub partnerka może chcieć. Tutaj ktoś oczekuje od was większej otwartości na te sprawy. Oczekiwania. Piękna karta, karta gwiazdy, moja ulubiona, która jest związana z nadzieją, z taką czułością, z czymś bardzo pozytywnym. I w kwestii nowych relacji ktoś oczekuje, że wy będziecie się, że tak powiem, będziecie ulegać iluzji. Czyli tak zamieszkamy ze sobą kiedyś. Tak, kiedyś się zaręczymy. No tak, kiedyś poznamy swoich rodziców. To kiedyś wasza druga połówka oczekuje, że będzie was tak przytrzymywało. Tutaj sprawdzajcie też czytania na sierpień, czy w ogóle na lato, co przyjdzie w lecie, bo są na moim kanale, może tam będzie coś więcej. I tutaj w kwestii związków ktoś oczekuje, że wy będziecie pozwalać spełniać marzenia tej drugiej osobie. Bo komuś, niezależnie od tego, jaki jest typ relacji, bardzo zależy na wolności. I pytanie, czy wy jesteście taką wolność w stanie zaakceptować w związku, w relacji? Tylko wiecie, ta wolność musi być obopólna. Żeby nie było tak, że ktoś chce sobie tutaj świrować i robić co chce, ale wam to uniemożliwia. Wiecie, o co chodzi. W kwestii tarota anielskiego jest tutaj 8 ognia, czyli odpowiednik 8 buław. Karta związana z szybkością i tu jest napisane, że dużo się będzie teraz działo, że sytuacja wyrusza do przodu, że koniec jakichś opóźnień, marazmu i rutyny. I myślę, że może pewne marzenia czy cele wypadałoby spełniać wspólnie.
I wasz partner lub partnerka oczekuje, że wy będziecie wspierać ich właśnie w tych swoich hobby, pasji, czy nawet jeśli chodzi o, powiedzmy, ktoś lubi łowić ryby, a jego druga połówka w ogóle, to ktoś tutaj oczekuje, że czasami jednak z nim pojedziecie, zrobicie kanapki, dotrzymacie towarzystwa i tak dalej. W kwestii związków nieokreślonych trzeba gdzieś tutaj przycisnąć i postawić sprawę jasno, bo możecie za długo tracić czas i tak jak już powiedziałem, ta druga strona nie kwapi się do tego, żeby sam z siebie czy sama z siebie jakąś decyzję podjąć. Wodniki, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, co dana osoba o was myśli, co ma w głowie na temat was i waszej relacji. Tutaj jest karta Asa Monet. Być może razem pracujecie, zwłaszcza jeśli nie jest to jeszcze taka długofalowa lub określona relacja czy para. Co dana osoba ma w sercu, co do was czuje? A tutaj z kolei jest 4 mieczy. Dla stałych związków i relacji mam wrażenie, że ktoś się czuje bardzo pewnie z wami, co absolutnie nie musi znaczyć nic negatywnego. Jakie są zamiary wobec was? Zamiary to karta diabła. No ciekawe. Dlatego, że diabeł jest związany z rozkoszą, z kuszeniem właśnie, z takim współuzależnieniem również, ale spokojnie. Zaraz. Jakie są oczekiwania wobec was? Oczekiwania to 7 buław i tutaj z przełożenia jest jeszcze 6 monet, czyli równowaga w braniu i dawaniu. I teraz tak, ja jeszcze wyciągnę jedną kartę z tarota anielskiego. Być może będzie to dla was jakaś inspiracja bądź rada. Mam i na razie odkładam na bok. Pomyślcie i napiszcie w komentarzu, jakiej karty się spodziewacie. Zobaczymy, jak wasza intuicja działa. No dobrze, zacznijmy od tego, że z przełożenia 6 monet, karta związana z równowagą w braniu i dawaniu. I teraz tak, jeśli chodzi o relacje nieokreślone, jeśli chodzi o kogoś, kto wam się podoba, czujecie miętę przez rumianek i jest jeszcze to nieokreślona relacja, to ja mam wrażenie, że ktoś jest bardzo nastawiony na branie oraz w ogóle na korzyści z tej relacji. Być może nawet materialne. Tak bym zasugerował. W kwestii relacji określonych i dłuższych stażem, ja bym powiedział, że tutaj ktoś chce z siebie bardzo dużo dawać i jest takie poczucie, że to jest relacja bardzo taka bezpieczna, ale to wcale nie znaczy, że tutaj przestajemy się starać, czy po prostu przechodzimy do zwykłej, codziennej rutyny. Ja myślę, że właśnie macie do czynienia z osobą, która lubi z siebie dużo dawać i wprowadzać innowacje, spędzać czas w taki zróżnicowany sposób, żeby nudno nie było. Jeśli chodzi o głowę, to w myślach tej osoby jest As Monet i tutaj zwłaszcza do relacji nieokreślonych i nowych, być może w ogóle razem pracujecie. Może ktoś ma takie myśli, żeby romansować w pracy, co chyba nie byłoby najlepszym sposobem na znalezienie partnera lub partnerki, ale tutaj powiedziałbym tak, ktoś jest nastawiony, słuchajcie, na branie oraz na korzyści. To jest podkreślenie. I wydaje mi się, że ma was za osobę, która się, że tak powiem, da, oraz osobę, która będzie właśnie zabiegała, próbowała i jest pewnym partnerem. Tak jakby widzą, że da się z wami grać w grę. Że jeśli rozłożą karty, to będziecie z nimi, że tak powiem, grać w nie. Tak jakby ktoś ma wrażenie, że
będziecie mu tańczyć jak zagra. Czy aby na pewno? No to tutaj zostawiam Wam do decyzji. I teraz tak, jeśli chodzi o związki pewne, stałe, określone, długofalowe, długotrwałe, to as monet. Ktoś się czuje w relacji z Wami bezpiecznie, ktoś myśli o Was jako o partnerze na lata, z którym ma dom lub chce budować dom, chce po prostu tworzyć związek. Ktoś się czuje z Wami bezpiecznie i myślę, że to jest bardzo dobrze. Tutaj też widzę taką wymianę i równowagę w braniu i dawaniu. I teraz tak, to znaczy, jeśli jej nie ma, bo wiadomo, że czytania mogą nie rezonować ze wszystkimi, to sprawdzajcie czytanie dla swoich znaków ascendentalnych oraz dla znaków swoich partnerów czy partnerek. W sercu jest 4 mieczy i dla związków określonych, długotrwałych tutaj ona może mówić o takiej pewności i o uczuciach, które już są przypieczętowane. Kocham i nawet nie podlega to żadnym wątpliwościom. Ewidentnie ktoś się czuje bezpiecznie i pewnie. Też się czuje kochany i to jest bardzo dobre. Tutaj zobaczcie, jest niedźwiedź, który zapadł w sen zimowy. Uwielbiam tę kartę, jest przepiękna, ale dla relacji nowych i nieokreślonych widzę, że ktoś tutaj jest tak jakby uczuciowo ociężały i być może nawet niedostępny. Czy jest tutaj jakieś uczucie do Was? Na razie tego nie widzę. Na razie ktoś Was może raczej traktować jako partnera w pracy, biznesowego, albo w ogóle osobę, z którą może się od czasu do czasu pospotykać, ale tutaj nie widzę jeszcze żadnych uczuć. W kwestii związków trwałych to już powiedziałem, że tutaj jest takie pewne, przypieczętowane uczucie, tylko że słuchajcie, musicie dbać, żeby w tej relacji była cały czas dynamika, dlatego że nuda na pewno będzie niedobrze na Was wpływała. Zobaczcie, jakie są zamiary. I tutaj jest karta diabła, którego bardzo lubię w tej talii, ale diabeł to karta związana z kuszeniem i z toksycznością, więc powiedziałbym tak. Ktoś niewątpliwie chce się tutaj bawić, flirtować, seksić, że tak powiem. Natomiast chcę Was mieć w garści, zwłaszcza dla związków, które są nieokreślone, bądź jeśli ktoś na przykład Wam zawrócił w głowie i się zastanawiacie, czy to jest osoba odpowiednia dla Was. Odpowiedź jest taka: nie jest to osoba dla Was. Tutaj widzę chęć czerpania korzyści, skupianie się na sobie, sprawy łóżkowe, romanse, seksy go interesują czy ją, ale nic poważnego. Chociaż z drugiej strony widzą, że Was interesuje coś poważnego, i to może być takim gwoździem do trumny dla Was, że tak powiem kolokwialnie. Jeśli chodzi o związki stałe, długie, długofalowe, długotrwałe, długoletnie, karta diabła. Ktoś tutaj na pewno bardzo by chciał kusić, rozwijać się seksualnie i dbać o tą dynamikę w łóżku, żeby było inaczej, ciekawiej, żeby wprowadzać innowacje, nowe pozycje, zabawki, cokolwiek, ale ciekawy jestem, co próbujecie, albo jakie innowacje chcielibyście lub już może usłyszeliście, że ktoś chce wprowadzić. Piszcie, chętnie się dowiem, ale ten diabeł też na pewno chce być przy Was, chce utrzymywać z Wami relacje. Co by się nie działo, ta osoba chce być z Wami. I teraz tak. W kwestii oczekiwań, oczywiście, 7 buław. Zobaczcie, tu jest postać ze skórą, z futrem niedźwiedzia na sobie, która dzierży 2 pnie drzew w swoich barkach. I oczywiście ten ktoś bardzo się stara i jest zmotywowany. O co chodzi? Oczywiście zabiegaj o mnie, adoruj mnie, staraj się. Nawet jeśli gdzieś tam zniknę, to pisz do mnie i nie przekreślaj mnie w związkach, w relacjach nieokreślonych. A w tych innych powiedziałbym tak. Ktoś oczekuje od Was inicjatywy i tego, że zwłaszcza łóżkowo, bądź jeśli chodzi o spędzanie wspólnie wolnego czasu, że tutaj będziecie wymyślać innowacyjne
ideę. O, tak bym powiedział. Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe i z kimś to rezonuje. Sprawdzajcie czytania na sierpień oraz na lato, bo tam może być coś więcej, ale tutaj niewątpliwie ktoś chce, żebyście traktowali go czy ją poważnie. To ma być poważna relacja. Ktoś jej chce z wami. Dla relacji, które już trwają jakiś czas. I w tarocie anielskim jest tutaj 10 powietrza, czyli odpowiednik 10 mieczy. Tutaj jest napisane, że koniec trudnej sytuacji, że jakieś zmiany wprowadzą inaczej. Jeśli wprowadzicie zmiany, to polepszy to waszą sytuację. Będzie taka bardziej ciekawsza wasza relacja, bogata. I tutaj też jest napisane, że tak jakby wyleczenie z uzależnienia. Chociaż ja bym to bardziej podciągnął pod wyleczenie z rutyny. I teraz tak, no ewidentnie dla związków, które ostatnio przechodziły jakieś kryzysy, doły, czy było po prostu trudniej, no tutaj widzę, że koniec jest trudności i nawet jeśli na przykład ktoś ma problemy z nałogami lub z nerwami, z swoją psychiką, to widzę, że tutaj jest bardzo dużo takiej, nawet nie to, że cierpliwości, ale chęci bycia razem i wspólnie się wspierania i prowadzenia, więc myślę, że to bardzo ładny przekaz, ale w kwestii tych nieokreślonych relacji tu jest powiedziane, żeby najprawdopodobniej raczej to zakończyć, dlatego że ktoś ma zupełnie inne pojęcie związku, relacji, albo w ogóle go nie ma, aniżeli wy. Dlatego, żeby po prostu nie tracić czasu, wypadałoby przekierować swoją uwagę na kogoś innego. Ryby, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, co dana osoba ma w głowie, co myśli na wasz temat, waszego związku, waszej relacji. Tutaj jest 7 buław. No dobrze, co ma w sercu? Co czuje do was albo do kogoś innego, jeśli chodzi o takie relacje nieokreślone, nieustanowione. Tutaj jest 3 monet. No, niewątpliwie jest to początkowe uczucie albo jest poczucie, że jest się o co starać. Że ktoś chciałby, słuchajcie, odbudować to, co było pomiędzy wami wcześniej. Teraz sprawdźmy, jakie są zamiary. W zamiarach jest 6 mieczy, wyruszenie do przodu i zostawienie ze sobą czegoś trudnego, więc jak na razie całkiem niezły przekaz. Jakie są oczekiwania wobec was? W oczekiwaniach jest karta siły, jedna z moich ulubionych w tej talii, a z przełożenia 10 buław. Być może ktoś z was ma do czynienia z relacją na odległość. Być może nawet druga strona mieszka za granicą, ale to powiedzmy, że nie do wszystkich. Natomiast wyciągnijmy sobie jeszcze jedną kartę z tarota anielskiego. Będzie może tam dla was jakaś inspiracja bądź rada. Już mam i odkładam ją na bok. Pomyślcie i napiszcie mi w komentarzach, jakiej karty oczekujecie. Zobaczymy, jak działa wasza intuicja. I teraz tak, z przełożenia 10 buław. Ta karta mówi w ten sposób. Z jednej strony albo pomiędzy wami jest trochę za dużo zazdrości, a może za mało przestrzeni. Tutaj ewidentnie macie do czynienia z kimś, kto lubi i potrzebuje mieć tę przestrzeń. I w ogóle zdradzę wam tak od siebie, że co prawda nie ma recepty na szczęśliwy związek, ale myślę, że bardzo ważne jest to, aby samemu mieć swoją przestrzeń, przyjaciół, miejsce na swoje hobby oraz żeby nie ograniczać tego drugiej połówce. Tutaj widzę, że ktoś naprawdę chce się starać i na razie, na chwilę obecną, zrobi bardzo dużo, żeby gdzieś wasza relacja była kontynuowana. Nawet jeśli jest ona na odległość. W
kwestii związków nieokreślonych i takich nowych relacji, no powiedziałbym tak. Tutaj uważajcie, żeby za dużo do kogoś nie pisać, nie prosić, nie naciskać, bo ta osoba się po prostu będzie odsuwała, bo nie lubi takiego braku przestrzeni właśnie. Jeśli chodzi o głowę, to jest tutaj 7 buław. Ta karta pokazuje postać, która ma na sobie skórę czy futro niedźwiedzia i trzyma bardzo silna taka w 2 ramionach pnie drzew. I to jest karta związana z taką siłą, mocą i zdecydowaniem. Ktoś na pewno jest zdecydowany, że chce być z wami i że chce o te relacje walczyć. Jest po prostu za dużo do stracenia. Ale pamiętajcie, że nie zawsze rozum idzie w parze ze sercem, więc tutaj poczekajmy. Jeśli chodzi o tę 7 buław dla związków nieokreślonych, to ktoś czuje, że ma za mało swobody, że ma za mało przestrzeni, potrzebuje też więcej czasu spędzać oddzielnie i to też dla relacji takich już długotrwałych na przykład. Nie musicie robić wszystkiego razem. Jeżeli jedno idzie z kolegami na piwo, niech drugie idzie z kolegami czy z koleżankami, no nie wiem, na golfa, czy na wyścigi konne, czy do kina, albo samemu, albo nic nie robić. Wiecie, o co chodzi, żeby tutaj popracować nad zazdrością, bo ktoś może mieć to w głowie, że za dużo jest zazdrości momentami, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że zależy wam po prostu. Co jest w sercu? W sercu jest 3 monet i powiedziałbym tak, dla relacji nieokreślonych i nowych jest to bardzo początkowe uczucie, którego ktoś po prostu się boi, dlatego że jest nie do końca dojrzały czy dojrzała emocjonalnie i uczucie czy związek kojarzy się właśnie z ograniczeniem. Być może na przykład to są schematy wyniesione z domu rodzinnego. Być może pomiędzy rodzicami było dużo zazdrości, dużo przemocy, ale pomimo to gdzieś razem ze sobą byli. I tutaj ta osoba chciałaby coś takiego uniknąć. Ewentualnie to wy chcecie uniknąć i obawiacie się tutaj zaufać i w razie czego sprawdzajcie czytania dla swoich znaków ascendentalnych lub sprawdzajcie czytania dla swoich partnerów czy partnerek. 3 monet dla związków, takich już poważniejszych, mówi tak. Ktoś was kocha i jest to uczucie ugruntowane, ma silne fundamenty, ale też ostatnio wkradła się trochę najprawdopodobniej rutyna i ktoś chciałby wzmocnić to uczucie, żeby ono trochę wróciło, żeby był taki powiew świeżości. Jak to zrobić? Może sfera erotyczna i łóżkowa wymaga gdzieś tutaj odświeżenia. Zróbcie to gdzie indziej niż na przykład w łóżku, albo w inny sposób, w innej pozycji. Może, słuchajcie, w lesie, chociaż już tutaj nie będę namawiał, ale ciekawy jestem, jak chcecie i jak wzbudzacie namiętność w drugiej stronie, bo tutaj niewątpliwie powiew świeżości się przyda. Jak to się mówi, jak czegoś nie dostaniemy, to szukamy na zewnątrz. Teoretycznie, tutaj mogłoby to się sprawdzać. Zamiary. 6 mieczy, ale momento. Muszę zażyć witaminy. No dobrze. 6 mieczy. Wyruszenie do przodu i zostawienie za sobą czegoś trudnego. Z jednej strony dla związków stałych, tutaj w zamiarach jest praca, tu jest rozwijanie się, pokonywanie schematów, też tak naprawdę, słuchajcie, niepopędzanie. Dlatego, że nie każdy ma takie samo tempo i też pamiętajcie, że każdy okazuje uczucia w inny sposób. Jedni przytulają i całują, dają dużo czułości. Inni z kolei gotują. Jeszcze inni dbają, słuchajcie, o zdrowie drugiej osoby i się przejmują i są takie bardzo troskliwe. A jeszcze inni, słuchajcie, na przykład pieniędzmi okazują miłość. I tutaj pamiętajcie, żeby, nawet nie to, żeby być cierpliwym, ale żeby mieć na uwadze to, że każdy jest inny i to, że ktoś wolniej trochę pewne rzeczy procesuje, to nie musi być wcale nic złego.
ale tutaj ewidentnie ktoś ma zamiar z bagażem dalej kontynuować z Wami relacje, mimo tego, że są wzloty i upadki. Natomiast dla relacji nieokreślonych i nowych, niewątpliwie powiem tak, to nie jest dobry czas dla tej osoby, żeby wchodzić w związek. Dlatego, że ma jeszcze za sobą tyle trudnych i nieprzepracowanych rzeczy, że to po prostu albo może nie wyjść, albo będzie bardzo trudne, albo gdzieś to się odbije na Was. Że Wy będziecie osobami, i to słuchajcie, możecie sobie to odwracać w każdą stronę. Na zasadzie też dla związków określonych, czy dla osób, które wracają do siebie po czasie. Ktoś jeszcze nie przepracował wszystkiego, mimo tego, że wydaje się jemu, że tak i że tak pokazuje, ale jeszcze nie. I być może to nie jest dobry czas na wejście w relacje. Oczekiwania. W oczekiwaniach jest karta siły. Tutaj pokazuje leśną wróżkę na żubrze. Uwielbiam te karty, jest strasznie śmieszna. Taki oksymoron trochę, strasznie śmieszna, ale powiem tak. Ktoś oczekuje, że będziecie pełni zdecydowani na to, aby z kimś iść przez trudności. Nawet jeśli ktoś ma, powiedzmy, problem z nałogami, czy z dotrzymywaniem obietnic, ktoś oczekuje, że Wy będziecie na te słabości, że tak powiem, przymykać oko. W kwestii łóżkowych ktoś potrzebuje więcej seksu od Was, więcej namiętności, więcej ognia i powiem tak, żeby to się wydarzyło, musi być absolutnie, inaczej sobie nie wyobrażam, zgoda z dwóch stron, bo inaczej nie powinno się to nigdy wydarzyć. Natomiast, żeby nie było tak, że tak jakby fochujecie się na kogoś i nie uprawiacie seksu, żeby kogoś ukarać, to czegoś takiego ma nie być. Tak bym powiedział. Nawet jeśli chcecie, to nie róbcie komuś na złość. I w kwestii relacji nieokreślonych, ktoś od Was oczekuje, żebyście nie naciskali, dawali wolność, dawali przestrzeń i przymykali oko na to, że ktoś czasami potrzebuje zniknąć na jakiś czas. I teraz tak, zastanówcie się, czy Wy czegoś takiego chcecie. Jeśli chodzi o tarota anielskiego, to wyszedł as ognia, czyli odpowiednik asa buław. I tu jest napisane, że ekscytujące możliwości, tutaj jest jakaś zmiana, tu jest dużo pasji. I o co chodzi? Jak dla mnie chodzi o seks w związkach, że właśnie nad tą sferą macie popracować. W każdym razie ta namiętność tutaj ma pomiędzy Wami bardzo wybuchnąć i tak naprawdę mam wrażenie, że czeka Was taki renesans Waszej relacji. W kwestii nieokreślonych związków powiedziałbym tak. Ktoś, kogo macie w głowie lub w sercu, na razie chce tylko seksu, na razie chce tylko zabawy i nawet jeśli Wam się układa w tych seksualnych, sferach, super, ale to jeszcze nie znaczy, że to jest miłość i że ktoś chce z Wami być. Tak bym powiedział. Tutaj też jest powiedziane, że macie mieć powodzenie u innych, więc może nie trzeba się tak zafiksowywać na jednej osobie? Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i życzę wszystkiego fantastycznego. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.